Witam Państwa bardzo serdecznie. Leksidor się kłania. Zaczynamy kolejny odcinek naszego podcastu. Trzeci serwis. To już numer 6 na naszej liście. Ze mną długo wyczekiwany gość. Witam Cię, Dawid. Witam. Nie wiem, wiesz dlaczego ktoś napisał na Twitterze o nas jako duo, które sieje zniszczenie czy zamęt, coś takiego, wiesz, jakieś takie dziwne przeczytałem, oczywiście w dobrym znaczeniu, nie wiem, jakąś... duo zagłady, duo zagłady, tak napisano o nas w internecie. Ktoś, kto się dowiedział, że będziesz moim gościem, nie wiem, ty masz jakieś wyjaśnienie tego duo zagłady? Nie, ciekawe Prawda? określenie. Prawda? I pierwsze słyszę i wezmę pod uwagę. W każdym razie na pewno nie chcielibyśmy być obaj przyczyną do jakiejkolwiek zagłady, to jest pewne. Proszę Państwa, zanim zaczniemy, bo dzisiaj tematów mamy dużo i musimy trochę się śpieszyć, to kilka takich wiadomości parafialnych, pozwolisz, że przeczytam. Po pierwsze, Adrian Galak 8841 to jest nasz zagorzały fan, który wykupił Gołta i jest naszym do tej pory chyba najlepszym sponsorem indywidualnym, bo taka opcja też istnieje. Nie tylko on, mamy już kilkoro, natomiast ze względu właśnie na zwyczaje panujące w tej strefie internetu, takiego człowieka jak Gołt trzeba zawsze pochwalić i podkreślić, także cieszymy się bardzo. Muszę się Państwu też pochwalić jedną rzeczą, dlatego że ja sam nie wiedziałem tego, ponieważ tak nie do końca się w te internetowe sprawy zagłębiałem. Konrad Mazur, nasz menadżer, producent, wyjaśnił mi bardzo szybko, o co chodzi. Chodzi o to mianowicie, że przez tydzień program ten nasz ostatni z Karolem Stopą osiągnął jakieś nieprawdopodobne wyniki. Jest coś takiego jak Top 100 YouTube'a, czyli taka, jak kiedyś pamiętasz, była taka lista przebojów Billboardu, Top 100, prawda? Ranking tygodniowej tipy. Dokładnie tak. A tutaj na tej liście doszliśmy do 52 miejsca, słuchaj, ze wszystkich kontentów. Natomiast był taki moment, że byliśmy numerem 1 w tym sportowym przedziale. Teraz zdaje się, jesteśmy numerem 2 lub 3. Trzymamy się na top 3, na podium jesteśmy cały czas. Znikniemy już jutro, bo to tylko tydzień, ale to też jest zasługa naszych widzów, bo oni bardzo konsekwentnie podbijali program. Też nie miałem zielonego pojęcia niedawno jeszcze o takich sprawach jak podbijanie kontentu przez widzów. No i bardzo się cieszymy, bo to jest naprawdę fajny wynik, tym bardziej, że działamy od niedawna. Dobrze, mamy Dawida i od razu skorzystam, bo to jest taka na gorąco wiadomość. Puchar Davisa się odbył. Zanim zaczniemy o paniach, o tych turniejach dużych, to zajrzyjmy troszkę na nasze podwórko. Ja nawet taką krótką informację gdzieś zamieściłem. Chłopcy pod palmami. Właśnie chłopcy to nie, bo chłopcy to Łyszewca, ale chłopaki pod palmami, bo oni pojechali zagrać ten Puchar Davisa. No ktoś, kto siedzi w tenisie, tak jak my, to nie bardzo się ekscytuje tymi rankingami, tym, co tam się wydarzyło, ale dla przeciętnych zjadaczy chleba, Kowalskiego, Nowaka, no to jest zawsze drużyna narodowa. Powiedz, bo ty komentowałeś na antenach Polsatu ten cały event. Ciężko powiedzieć, że to był łatwy przekaz, bo była jedna kamera, więc tak trochę cofnęliśmy się do lat 90. ubiegłego wieku. Natomiast zwycięstwo w Pucharze Davisa zawsze, szczególnie na wyjeździe, ma swoją moc. Ja bym powiedział tutaj jedną rzecz, bo mieliśmy debiutanta, Karola Filara, chłopaka, który ma 27 lat, który jest gdzieś tam w okolicach 600 miejsca rankingu. On zadebiutował, zagrał wczoraj w pierwszym meczu Polska-Egipt, a w zasadzie Egipt-Polska, bo to rywale byli gospodarzem. Zagrał z rywalem o 100 miejsc wyżej notowanym, wygrał 6-2, 6-0. I Karol Filar to jest taka historia, trochę się w nią zagłębiłem. Bardzo ciekawa, jeszcze 2 lata temu on był trenerem, on grał lekcje, był sparring partnerem. Od czasu do czasu, jak miał wolny weekend, to jeździł na jakieś turnieje, takie ogólnopolskie czy płatne, a 2 lata później ten chłopak oczywiście po tym, że nie grał Hurkacz, nie grał Majszak, nie mógł zagrać Michalski, ten chłopak dostaje szansę gry w Pucharze Davisa i korzysta z niej nie w 100%, a w 200%. A w 200, tak? No bo tak, 2 gemy to jest przecież ten mecz, to kto wie co by było, bo gdy było 1-0 dla Egiptu, to już też Polakom łatwo by się nie grało, natomiast też trzeba pamiętać, że my z siłą naszej drużyny
licząc na to, że zagra Hurkacz, że zagra Majchrzak, że mamy Zielińskiego, że mamy Drzewieckiego w deblu, no to naprawdę my musimy patrzeć wysoko i liczyć na to, że w końcu uda się tę drużynę poskładać, że wszyscy będą gotowi do gry w danym meczu i awansować znowu do grupy światowej, bo to powinien być nasz cel. Tak, to tutaj pełna zgoda. Co prawda dzisiaj akurat, bo nie wiem, czy wszyscy z Państwa pamiętają, jak rozgrywane jest te mecze Pucharu Davisa. Nie ta formuła co kiedyś, że 2 single, double, single, to 3-dniowe zmagania były zawsze piątek, niedziela, teraz to jest skrócone. Nie dość, że się nie gra do 3 wygranych setów na pełnym dystansie, gra się do 2 i niedzielne mecze zaczynają się od debla. Ja tak nawet pisałem do Dawida, bo gdzieś z tych live scorów całych zniknął ten debel w pewnym momencie. Rozegrali pierwszego gama, przegrali serwis Drzewiecki z Zielińskim, po czym po 4 punktach to wszystko zniknęło. Dlaczego nie wiem. Pewnie to zniknęło, bo nastąpiła roszada w egipskiej drużynie i te serwisy live score'owe zwariowały, nie zdążyły jakby zaktualizować tego. Więc pewnie to jeszcze, żeby zamknąć Puchar Davisa i ten temat, powiedzmy Karol Filar, tak jak Dawid powiedział 6-2, 6-0 w debiucie, to powiem Ci szczerze, no, debiut wymarzony, mimo tego trochę słabszego rankingu. Filip Pieczonka był drugim singlistą. Obawiano się, że nie. Max Kasinkowski. A Max Kasinkowski wczoraj wygrał. Grał dzisiaj. Tak. Później debel wygrany przez Drzewieckiego, Zielińskiego 7-6-6-4. Trudny ten debel, nie był to jakoś zbyt jakościowy mecz. Zresztą też warunki trudne, bo kort taki osłonięty, wiało. Więc no, ciężko było, widać było jak Zieliński, nasz niedawny półfinalista Australian Open w deblu, jak się męczył, ale Polacy wygrali i ja powiedziałem, to jest taki mecz, że trzeba było wygrać i zapomnieć i szykować się na wrzesień, kiedy będziemy grali w grupie światowej pierwszej o to, żeby jeżeli wygramy, to w przyszłym roku grać play-offy o grupę światową, więc no jest o co grać. We wrześniu jeszcze nie wiemy, czy w Polsce, czy na wyjeździe i jeszcze nie wiemy przeciwko komu. A skład jest, bo tak jak wspominałeś, no jeżeli wszyscy będą zdrowi, Hurkacz z Majchrzakiem, świetny debel, no ci rezerwowi, no to też przecież będzie zdrowy Michalski, który notuje jakieś teraz wyniki życiowe, idzie w górę, aby wszyscy byli zdrowi, no bo mamy szansę. Pamiętasz, to zawsze mówiło się Puchar Davisa w ostatnim czasie, no bo Huberta nie ma, Majchrzaka nie ma, kim tu grać, koncentracja właściwie całego naszego tenisowego środowiska na Billie Jean King Cupie, bo tam Świątek i obie Magdy, szanse na zwycięstwo, to myślę, że tak się teraz to wyrównało. Ja myślę, że możemy być takimi Włochami trochę, że będziemy grali o pełną pole i u kobiet i w Pucharze Billie Jean King i u panów w Pucharze Davisa. Oby tak było. To ja jeszcze na koniec, już żeby zamknąć definitywnie Puchar Davisa, osobiste moje gratulacje dla Maćka Pieczonki, Filip, jego syn, też dzisiaj zagrał praktycznie o pietrucha, ale to też nie ma znaczenia, no bo Puchar Davisa jest Puchar Davisa. Dobry mecz rozegrał, 7-5-6-2 z Karimem Ibrahimem. No i to jest akurat dla tego młodego chłopaka też bardzo fajna lekcja, bardzo fajne doświadczenie. O ile dobrze policzyłem, Filar wczoraj był 89. w historii polskiej reprezentacji zawodnikiem, który zadebiutował w Pucharze Davisa. Pieczonka cię 90. No i w tej 90 jesteś i ty. No tak, no właśnie, a pamiętasz swój debiut? Tak, ja pamiętam swój debiut. Ja grałem 3 mecze w Pucharze Davisa przeciwko Nigerii, przeciwko Maroku i przeciwko Szwajcarii. Ale przeciwko Szwajcarom grał Wawrinka wtedy, ale akurat tak się złożyło, że ja w pierwszym dniu przeciwko niemu nie grałem, a w drugim dniu już nie grałem, bo już on nie grał, bo niestety już przegraliśmy. Ale mój debiut udany, bo na wyjeździe z Nigerią, w niełatwych okolicznościach. Co prawda rywal może nie był jakiś jakościowy, ale walczyłem z trudnymi warunkami, jakie panowały w Abudży, bodaj, w stolicy. Chłodno nie było. W stolicy Nigerii chłodno nie było, łatwo nie było, ale debiut zwycięski. Tak, te debiuty Pucharze Davisa to jednej rzeczy się nie zapomina, jak stoisz i grają polski hymn. Ja akurat miałem okazję debiutować w 89 roku na stadionie Legii. Jeszcze ten stary stadion z tymi ławkami, wiesz, kojarzysz te ławki drewniane. Czasy wiadomo, no, bez internetu, nie było centrów handlowych, jedno kino na krzyż. I dla ludzi po prostu nie było atrakcji i wyobraź sobie, ten stadion był wypełniony praktycznie po brzegi. No bo jak grała polska drużyna, to nie było praktycznie nic innego do pierwszy mecz tenisowy, taki poważny, na jakim byłem, to Polska-Wielka Brytania na Legii. Na Legii, ale to już później, bo to było początki lat 90. Z Batesem, tak, ale ja pamiętam,
jak wchodziliśmy na ten kort, bo to jest otwarcie i potem te hymny, jak Siatki przechodzą. ale tak? to w to jest- gęsia skóra. Dlatego ta. ja nigdy nie zrozumiem zawodników, oczywiście, różne są czasy, ale dla mnie granie w Pucharze Davisa, w Pucharze Billie Jean King powinno być priorytetem. Wiadomo, są różnice interesów, Tak. wiadomo, że ci najwięksi mają często problem ze znalezieniem, mówiąc brzydko, terminu, ale dla mnie to powinno, dla większości zawodników to powinien być absolutnie honor. No i dobrze. Tam wygraliśmy 5-0 z Luksemburgiem, już tak dla ścisłości, bo tutaj nawet ktoś pyta. To my 5-0 z Nigerią. No i bardzo dobrze. Czyli 10-0 mieliśmy w debiucie. Udane debiuty. No to zaczynamy i zaczynamy jak zwykle od pań, ale nie od tych naszych najlepszych. Do tego dojdziemy. No, tak zawiesiłem, bo myślałem, że... Maja Chwalińska, tak? Maja Chwalińska, dokładnie tak. No to trochę się znamy. Maja Chwalińska, WTA 250, Cluj-Napoca, czyli rumuńskie Transylwania, dokładnie tak. Tam żadna Dracula Mai nie dopadła wcześniej. Wynik życiowy. Powiem tylko tak dla gwoli ścisłości, Anna Bogdan, bo Maja przeszła kwalifikacje, znam nazwiska, ale to nie ma co o tych kwalifikacjach mówić, bo tam dosyć łatwo sobie poradziła, ale droga do ćwierćfinału wcale nie taka prosta. Anna Bogdan, no solidna firma, 6-3-6-2 i to, co mnie zaskoczyło, Olga Danilowicz. Olga Danilowicz, wiesz, lewa ręka, wysoka, mówi się o niej od lat, że to jest dziewczyna z papierami na wielkie granie. Strzela od czasu do czasu, jak każda strzelba, ale to z tym strzelaniem jest dziwnie. Wynik 6-1, 1-6, 6-2. Taki trochę w cudzysłowie kobiecy. Tak, ale zwycięstwo Danilowicz moim zdaniem jedno z najwartościowszych w karierze chwalińskiej. Wiemy, że Polka od dłuższego czasu jest w drugiej setce rankingu i robi wszystko, żeby przekroczyć tą magiczną granicę pierwszej setki i takie występy jak ten w Rumunii, ćwierćfinał WTA 250, tylko może w tym pomóc. Później oczywiście w tym ćwierćfinale nie było większych szans, ale oby tak dalej, oby właśnie krok po kroku budowała swoją karierę Maja Chwalińska. Wiemy, że to jest bardzo ciekawa tenisistka, taka grająca dosyć oryginalnie. No mało mamy takich tenisistek teraz w kobiecym durze, które grają w takim stylem jak bardzo Maja, mało, więc, bym powiedział. więc trzeba trzymać kciuki. Wiadomo, że u niej z tym zdrowiem też bywa różnie, więc ważne, trzeba trzymać kciuki przede wszystkim, żeby było zdrowie, a jak będzie zdrowie, to myślę, że jeszcze w tym roku do tej najlepszej setki awansuje. Tutaj w nawiązaniu do tego, co powiedział Dawid, w ćwierćfinale Emma Raducanu, jak patrzyłem, bo oglądałem mecz od pierwszej do ostatniej piłki, bo byłem bardzo ciekaw właśnie, jak to się wszystko ułoży. Pierwsza myśl, jak zaczęły się rozgrzewać, powrót do pamiętnego finału, bo my bardzo często, ja przynajmniej, ty chyba też, jak nie mówiłeś, to pewnie pomyślałeś, dla mnie Maja Chwalińska była taką polską Leilą Fernandez. Podobne warunki fizyczne, drobniutka, niewysoka, lewa ręka, smykała do gry kombinacyjnej, nieprawdopodobna. I jak one zaczęły się rozgrzewać, to pomyślałem sobie o tym finale sprzed lat US Open, gdzie Raducanu, do dziś się zastanawiam, jakim cudem to się wydarzyło i to prawdopodobnie będzie nie do powtórzenia, żeby 10 meczów łącznie z eliminacjami bez straty seta przejść, wygrać wielkoszlebową imprezę i tak w sumie zginąć. I to jest do dzisiaj jedyny triumf, tak? Tak, w finale w Rumunii teraz przegrała. Dokładnie tak. Podobno była przeziębiona i przez cały turniej walczyła z jakimś choróbskim, które chciało ją dopaść. No tak czy inaczej, nikt o tym nie będzie pamiętał. Mecz z Mają 6-0, 6-4. Jak minęły nerwy, bo na początku widać było. Maja jest taką zawodniczką, po której tych nerwów nie widać, bo ona ma taki dosyć luźny styl bycia na korcie. Wiesz, po niektórych zawodniczkach widać, że jak się zepnie, koniec. To koniem tej agrawy nie rozciągniesz. Natomiast po Mai tych emocji nie widać. Ona na pewno się gotuje w środku, bo tego się nie da uniknąć. I to 0-6 było widać, że nie gra tak, jakby chciała grać, że ten plan miała inny. Jak puściły nerwy, to ten drugi set 6-4, no to niczego sobie był. No i też myślę, że dobra nauczka dla Mai, dobre, że taki mecz, mimo że przegrany, ale ćwierćfinał od eliminacji, porażka z Raducanu, która mimo wszystko, mimo tych problemów, to jest zawodniczka o olbrzymim potencjale. Zresztą doszła do finału, więc świadczy to o tym, że znowu wraca do formy. Nie wiem, czy do najwyższej formy, ale do formy Brytyjka, więc trzeba trzymać kciuki za Maję, bo ta różnica pomiędzy jej rankingiem a najlepszą setką WTA jest naprawdę niewielka i coraz mniejsza. 134 numer, prawdopodobnie, jak się nie mylę, w tych obliczeniach. Ranking Live tak to ocenił, że od poniedziałku
takie miejsce będzie zajmowała. No naprawdę, ja trzymam za nią kciuki, bo tak jak Dawid tu wspominał wcześniej, dziewczyna, która przeszła tyle operacji też, bo ona miała operację i na pewno na degarstek, były problemy z plecami, z kolanem, no jest filigranowa, jest drobna, trochę trzymając za nią kciuki, tak zawsze patrzę, jak ona wychodzi na kort, czy nie ma obwiązanej nogi, czy nie jest zaplastrowana, wiesz, bark, ten nadgarstek. No, mam wrażenie, że pomimo całej sympatii i jej chęci uporu, nie wiem, właśnie wejść do setki pewnie wejdzie, bo tak gra dobrze w tej chwili, że pójdzie, ale tylko mam wątpliwości, jak ona się, wiesz, zderzy z tą ścianą, która tam czeka wewnątrz tej setki, bo jednak siła fizyczna, te warunki fizyczne, no to No, Maja dominuje. jest drobniutka, tak? I nie wygląda na to, żeby miała nagle coś zmienić w tej No kwestii, tak. tak? Że nagle, nie wiem, przytyje, przybędzie 10 kg. No tak jak powiedziałeś, no, tenis poszedł nie tylko męski, ale też kobiecy w stronę siły i jak popatrzy się na te tenisistki, chociażby ścisłej czołówki, no to one są dużo silniejsze od Mai. Trzymamy za Maję kciuki, żeby takich właśnie występów jak w tym turnieju 250 w rumuńskim Klużu było jak najwięcej, no bo to jest chyba najlepsza droga, bo może to nie jest jeszcze taki ranking, bo jak wejdziemy w ten sezon, wiesz, który się zacznie kręcić na maksymalnych obrotach, to ten ranking absolutnie takiego udziału w takich turniejach nie da, tym bardziej, że 250 z tego co pamiętam to jest 32 lista, 4 pierwsze wolne losy, czasami 8 i tam ciężko się z takim rankingiem dopchać do głównej drabinki. Ale takie wejście w seteczkę to już by było coś. To już Różna by jest dało droga, miejsce. tak? Bo to jest trudny moment dla Mai, bo ona jest 130, czyli teoretycznie jest blisko najlepszej setki, ale awansować te 30 miejsc teraz będzie trudno, bo te różnice rankingowe są coraz większe, więc można, nie wiem, grać dużo tych challengerów WTA o puli nagród $125,000, ale tam trzeba naprawdę już dochodzić do półfinału, finału tak. albo wygrać, żeby budować, poprawiać ranking. Teraz w turniejach WTA 250, no to już ćwierćfinał waży więcej niż zwycięstwo tak naprawdę w 125, albo mniej więcej to jest 1 do 1. Ale dobrze powiedziałeś, bo to jest setki i 125, to już nie jest to piekło co niżej, bo tamte turnieje to jest naprawdę rzeczywiście dla tych tenisistek z tego drugiego, trzeciego szeregu czasami to jest rzeczywiście trochę piekło. Przechodzimy do Doha WTA 1000, turniej, który i tutaj się na chwilę chciałem zatrzymać, bo po pierwsze skłania do pewnej refleksji i do dyskusji lista zgłoszeń, która jest taka, że brać tylko garściami, tak, bo to się zaczęło od Sabalenki przez Rybakinę i w dół te wszystkie numery praktycznie po kolei. Nagle się zbliża dzień nawet nie wycofań, bo to się bardzo wiele tych wycofań dzieje po terminie, to te największe nie zważają na jakiekolwiek No to przed konsekwencje. losowaniem, tak? I nagle się okazuje, że kurczy się ta lista, turniej traci na atrakcyjności i zobacz, i wracamy trochę jak bumerang ten australijski, bo temat Australian Open jest aktualny cały czas, do tematu, że te panie z Igą Świątek, z Sabalenką na czele, Madison Keys, Coco Gauff, Pegula i tak dalej, podejmują co jakiś czas temat przerostu formy nad treścią. Po prostu za dużo jest turniejów, za dużo grania jest. I teraz pytanie, czy one cały czas nie mogą się zebrać, wiesz, brzydko mówiąc, do kupy i uderzyć pięścią w stół i powiedzieć, słuchajcie, WTA, Związek Zawodowy, nie róbcie z nas koni wyścigowych, bo jak ja widziałem teraz kalendarz, skończył się Australian Open, no to ktoś o zdrowym zmyśle powinien powiedzieć, słuchajcie, 3 tygodnie basta. Niech grają 250, sobie 3-4 w tym czasie, gdzie te najlepsze nie jeżdżą, bo nie muszą, nie ma żadnego sensu, niech gra zaplecze, druga liga, czy drugi szereg, jak to woli, niech one sobie tam grają. A tutaj nagle, zobacz, wyskakuje z kalendarza 500, która już jest dużo warta i za moment za nią idzie tysięcznik jeden i tysięcznik drugi. To jest problem złożony, bo z jednej strony to o czym mówisz, masz rację, że ten kalendarz jest przeładowany. I ATP, i WTA. Z drugiej strony każdy zawodnik chce zarabiać więcej, więc a chętnych do organizowania turniejów kobiecych, męskich jest
dużo. Jest długa kolejka. Jak się jakiś turniej wykruszy, to już kolejni... Tak to działa, szczególnie właśnie w krajach arabskich, na Bliskim Wschodzie, tam nie ma żadnego problemu. Przecież niedługo, od 2027 roku, będzie tysięcznik w Arabii Saudyjskiej. Tak. O tym też, u panów oczywiście, o tym też zapominamy. Natomiast z tenisiskami to jest trochę tak, że w ogóle i z tenisiskami, i z tenisistami. Jak ja słyszę ich narzekania, że za dużo jest grania, że jest za dużo, że kalendarz jest przeładowany i później widzę tutaj jeden występ pokazowy, tu jeden występ drużynowy, jakiś taki nieoficjalny gdzieś tam w Indiach czy w innym kraju, tutaj kolejna pokazówka, no to jeżeli jesteś tak zmęczony, no to naprawdę, czy ty potrzebujesz tą kolejną pokazówkę zagrać, żeby, nie wiem, zarobić kolejny $1 000 000, więc jeżeli masz siłę grać kolejną pokazówkę, to nie narzekaj, że później nie masz siły występować w turnieju. Tak jest, Australian Open kobiet zakończył się w ubiegłą sobotę, tak? Tak. Prawda, z Australii na Bliski Wschód aż tak daleko nie ma, jest, bo to tak. jest, nie wiem, 8-9 godzin lotu i jesteś na miejscu, więc tak naprawdę większość zawodniczek, akurat Iga chyba nie, bo Iga nie wiem, czy wróciła do Polski, chyba wróciła do Polski. Chyba była po przez Australii moment, i tak. poleciała na Bliski Wschód, ale podejrzewam, że Rybakina, która wygrała Australię, od razu przeleciała pewnie przez Kazachstan do Kataru, więc no, i tenis jest ciężkim sportem, bo tutaj zmieniasz co chwilę strefy czasowe, zmieniasz kontynenty, zmieniasz otoczenie. To nie jest trochę tak jak w sportach drużynowych, gdzie grasz głównie w obrębie jednego kraju. No to Raz grasz u siebie, raz grasz na wyjeździe, to wszystko jest bardziej, powiedziałbym, powtarzalne. W tenisie tak nie jest, ale no, tenisiści po wielu latach, szczególnie gry, powinni się do tego przyzwyczaić. tylko, że cały czas mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że traci jakość, wiesz, tego tenisa, bo tak jak wspomniałeś, okresy przygotowawcze kiedyś były pozbawione jakiejkolwiek rywalizacji, nawet pokazowej. Raz na jakiś czas, nie wiem, tam Nadal z Federerem się umówili gdzieś na jakaś wielka charytatywna pokazówka. Dzisiaj faktycznie, tu Indie, tu Chiny, wiesz. I już na początku grudnia, czyli na Tak. początku tak naprawdę sezonu przygotowawczego już są te pokazówki. Czyli nie ma tego, te okresy wielokrotnie są niepełne. Nie są w stanie się przygotować albo fizycznie, albo technicznie, prawda? No bo to jeżeli słyszymy od Igi Świątek, że ona nie ma czasu na wdrażanie pewnych nowych elementów, no to od razu, wiesz, zawrzało w internecie i są głosy, no to po co pojechała na jedną pokazówkę, drugą i tak dalej. Mogła trenować. To mam na myśli właśnie słysząc. Tak samo parę lat temu chyba, nie pamiętam już, Zwieriew czy Nadal mówił, że po finałach ATP powiedział, że on jest wyczerpany, że niestety nie może być tak długi, a po ostatnim meczu w finałach ATP wsiadł samolot i poleciał do Meksyku na pokazówki, No czy tak. do Brazylii. No więc to trzeba wszystko wypośrodkać. Ja wiem, że wszyscy gonią za pieniędzmi, za poklaskiem, ale no, jeżeli narzekamy, no to nie narzekajmy, że chcemy zarabiać kolejne miliony, bo nikt nie zapłaci tobie więcej za mniej pracy. Tak to chyba jest w każdej dziedzinie życia. Pełna zgoda. Natomiast ja będę się upierał tej jakości, bo jeżeli też może, nie wiem, bo to jest taka melodia przyszłości dla mnie. Zmieniły się władze Związku WTA, już kto inny rządzi. Przyszła postać, kobieta, która miała wcześniej do czynienia z NBA, NHL, z tymi zawodowymi sportami i pewnie też przez pryzmat reklam, wielkich imprez patrzy na to. Nie wiem, czy to nie jest, czy to z deszczu pod rynę, ktoś nie wpadnie za chwilę. Natomiast może metodą będzie to, że aż tak drastycznie, rygorystycznie nie będzie przestrzegana ta obowiązkowość, czyli nie będzie tych obligatoryjnych turniejów. Może da się tym dziewczynom trochę wolnej ręki. To by było więcej. najrozsądniejsze, ale z drugiej strony organizatorzy dużych turniejów Chcą mieć gwiazdy. Chcą mieć gwiazdy. No No więc właśnie. widzisz, to cały czas jest tak, masz jedną stronę przeciwko drugiej stronie. Interes tej strony zupełnie się różni od interesu tej drugiej Tak. strony. Można by było pomyśleć na temat tego, żeby, nie wiem, dodatkowo promować te zawodniczki, które więcej grają. No, bo teoretycznie powinno być tak, że to jest wolny rynek, tak? Chcesz grać, grasz. A Nie chcesz grać? Nie grasz. grasz, ale to bierz pod uwagę to, że turniej ci będzie ten ranking budować. No taka jest brutalna rzeczywistość, że tak to wygląda. No, od paru lat mamy tak, że ci najwięksi, czy u panów, czy u pań, koncentrują się wyłącznie na turnieje wielkoszlemowe, plus u panów i u pań tysięczniki, ale też nie wszystkie, tylko sobie wybierają te
najważniejsze, w których mają największe szanse zwycięstw i czasami zagrają jakąś 500, bo przecież tam wiadomo, że Tak. też dostaną dodatkowe tak zwane startowe pod stołem i wszyscy są zadowoleni, ale tak to jest. No, ci najwięksi, jak popatrzymy na, nie wiem, najlepszych tenisistów, tenisistki, to oni grają 16, 18, maksymalnie 20 turniejów w sezonie, a na przykład Magda Frank gra 28, 29 czy Magdalinet, tak? No tak, Więc to do też nich jest, zaraz dojdziemy. ale to tak. jest, jakby mówię, no, że teoretycznie i tak ci najwięksi, Sinner, Alcaraz, Świątek, Sabalenka, oni grają mniej turniejów w roku niż, nie wiem, zawodnicy 3., 4., 5., 10. No tak, odpowiedź wydaje się jak najbardziej logiczna, dlatego że rzeczona Świątek, Sabalenka i ta dwójka 1-2 na świecie, Alcaraz, Sinner, oni grają prawie do końca wszędzie i takich imprez zapasowych typu 500 w ogóle nie potrzebują, bo i tak ranking jest, ktoś kto zna zasady wie, że jest ograniczona liczba najlepszych wyników zaliczana do rankingu. Natomiast jeszcze kończąc wątek, czy trzeba, czy nie trzeba. Przyszła mi na myśl teraz taka sytuacja, że ty jesteś szejkiem arabskim, czyli musiałbym cię nazywać El Dawid i coś tam jeszcze, w to nie brnijmy. I ty robisz turniej 1000, a ja jestem szefową WTA i ty mówisz, słuchaj, włożyłem w to ciężkie miliony, zbudowałem całą otoczkę wokół turnieju, zgromadziłem najlepszych sponsorów i teraz słuchaj, uciekła mi Sabalenka, Pegulaki z Bencic, Osaka. Zostaje mi Świątek, Rybakina, czyli ewentualnie potencjalny bardzo fajny finał, ale w środku zrobiła się, jeżeli chodzi o atrakcyjność, dziura. I ty masz do mnie pretensje, że ja jako przedstawiciel związku nie dopilnowałem właśnie, żeby te dziewczyny, wiesz, przytrzymać twardą ręką i żeby one się tu pojawiły. No dobrze, ale teraz tak. Dwie z nich mają podane jako przyczynę zmiana planów startowych, czyli teoretycznie biorą pod uwagę, że będą ukarane w jakiś sposób, ale większość ma kontuzję. Trójka z tej piątki, którą wymieniłem, ma kontuzję. I teraz tak, jeżeli ja jako szefowa WTA, każdy z tych wszystkich wielkich turzów, którzy organizują tysiączki, przyjdzie do mnie i powie, no gdzie są te zawodniczki, a one nie mogą grać, bo są kontuzjowane, no to tu jest pies pogrzebany. Bo kogo ja ci jako związek mogę wystawić, żebyś miał turniej atrakcyjny. A jak ktoś jest kontuzjowany, to jak możesz udowodnić mu, że nie jest Prawda? kontuzjowany? Prawda? Bo wiadomo, że No, często te no. kontuzje są kontuzjami No tak, wiadomo. na papierze, tak? Oczywiście, Więc oczywiście. to jest problem złożony i nie wiem, należy coś z tym zrobić, bo mam wrażenie, że z każdym rokiem jest coraz gorzej, bo jak przychodzą te takie turnieje poza wielkimi szlemami, poza może Indian Wells, Miami, turnieje, które są bardzo tak wysoko oceniane i u panów, i u pań, to już przychodzą pozostałe turnieje, to za chwilę zbliża się turniej i informacja. Tak. Alcaraz wycofał się, Sabalenka się wycofała. Iga, co by nie mówić, z tych największych turniejów wycofuje się bardzo rzadko. Bardzo Z tych rzadko, takich, tych powiedzmy topowych, 10-12 najważniejszych turniejów w sezonie, Iga zazwyczaj się nie wycofuje. Ona się może wycofać z jakiegoś mniejszego turnieju, powiedzmy mniejszego dla niej oczywiście, ale już na przykład Sabalenka, ona potrafi 2-3 razy w roku się wycofać. Na razie się wycofała z Dochy, tak? I zobaczymy, co będzie dalej. No, teoretycznie w Dubaju ma się pojawić, bo w kontekście właśnie tych zapowiedzi Igi po Australian Open, ona powiedziała, że z paru turniejów rangi 1000 zrezygnuje, właśnie żeby tam zmieścić się, bo akurat ten turniej w Doha jest taki napakowany czasowo dosyć ściśle. Krótki termin, że grasz dzień po dniu praktycznie. Tu nie ma tego prawie 10 dni, czy tam bo 11. w pozostałych, tak jak w tym amerykańskim swingu, jest 96 zawodniczek. No to jest prawie jak wielki szlem. To jest krótkie, szybkie granie, to tak? Bo masz Doha, masz Dubaj, tak. więc grasz dużo grania, więc tutaj na pewno czasu na treningi nie ma. I myślę, że tutaj ona akurat z takich imprez się nie wycofa, bo zresztą lubi Bliski Wschód. O tym, co zrobi, to jeszcze sobie za chwilę porozmawiamy. Natomiast jeżeli miałaby zlikwidować się ze swojego planu startowego, to raczej te rozciągnięte prawie na 2 tygodnie. Bo to by miało sens. Przede wszystkim, gdybym mógł jedną rzecz Idze doradzić jej teamowi, to żeby unikać na tym etapie życia takich pokazówek. Naprawdę, czy to jest, ja wiem, no, pieniądze leżą na stole, ale czy to jest najważniejsze? Czy to w grudniu
Gdzie ona grała? W Indiach, dobrze pamiętam? Ona była w Indiach chyba, na Indiach pewno była w Chinach. Czy w Chinach, o właśnie. Mhm. Bo nie śledzę tych pokazówek, od razu mówię, więc mogę się tutaj mylić, ale czy zamiast spokojnie przepracować okres przygotowawczy, nie wiem, w Warszawie, w Dubaju, w Sydney, gdziekolwiek, czy ważne jest w środku okresu przygotowawczego, tym bardziej, że sama Iga wie, trener Fisset o tym też mówił, że im brakuje czasu na wdrażanie rozmaitych elementów, dokonywanie korekt. Czy naprawdę nie można odpuścić takiej pokazówki jednej czy drugiej, czy coś się złego stanie? A w kontekście tego, że odpuścisz, może być tak, że będziesz odnosił od początku sezonu lepsze wyniki, czyli tak naprawdę z kortu podniesiesz więcej pieniędzy niż grając te pokazówki. No to fakt, to jest, wiesz, to pytanie, jak taki sztab reaguje i jakie ma plany, ale sądząc rzeczywiście po tych wypowiedziach poturniejowych, to nie, żeby do końca to był stracony czas, ale coś na kształt Wiesz właśnie co, no, takiego okresu, gdzie nic on nie wnosi. Mi tak się na podobał dobrą sprawę. wywiad, bo tak przeszliśmy do Igi, wiadomo, to jest temat, który ludzie lubią i ja nie do końca też lubię, ale to jest temat bardzo grząski. Ale mi się podobała Iga po porażce z Rybakiną, bo ona powiedziała, że oczywiście była gorsza, mogła zagrać lepiej i tak dalej, ale że wie, nad czym ma pracować, żeby było lepiej. To dla mnie była wypowiedź, taka była wypowiedź bodaj z Pawłem Kowikiem z Eurosportu, którą mu udzieliła. I to powiem Ci szczerze, że mnie bardzo zbudowało, bo takich wypowiedzi ze strony Igi wcześniej zbyt wielu nie słyszałem. A tutaj powiedziała, że dobrze, że źle, że przegrałam, oczywiście jestem zła, wściekła i nienawidzę przegrywać, żaden sportowiec nie lubi, ale że jakby wiem, co muszę zrobić, żeby moja gra poszła do góry. Nie było czasu po Australii przed Katarem, bo przeloty tak, z Australii do Polski, z Polski do Kataru, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzeba koniecznie, musi być na tym poziomie zawodnik, musi mieć czas, nawet parokrotnie w sezonie, wiadomo, że to są bardziej dni niż tygodnie, żeby dokonać jakichś korekt w swojej grze, w swoim zachowaniu na korcie. No tak, bo w trakcie turnieju to jest takie doraźne koło ratunkowe można znaleźć, ale to jak jest poważniejszy problem, to obaj wiemy doskonale, że to jest niemożliwe. To jak już jesteśmy przy Doha, dajmy trochę luzu Idze, a i tak do niej wrócimy, bo zajmijmy się teraz Fręch, finał eliminacji. Dochodzi, ona gra w Doha, dochodzi do finału eliminacji i uwaga, gra z Wierą Zwonariową, Rosjanka, która jest lepsza od naszej tenisistki, 6-3, 7-6, triumfuje. Ale nie byłoby w tym nic dziwnego, jak mała podróż w czasie do finału, do półfinału Australian Open, 38-letni Djokovic, zachwyty na tym, jak on się trzyma, jaka forma, bla, 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 wszystko fajnie, ale Wiera Zwonariowa, uważaj, 41 lat. 41 lat Wiera Zwonariowa i ogrywa w finale eliminacji naszą Magdę Fręch do 3 i do 6 w tiebreaku. Polka wchodzi jako lucky loserka i trafia na Ludmiłę Samsonową, która jest rozstawiona nomen omen z 13, a ta 13 dzisiaj to też w związku z igrzyskami Lindsey Vonn, nie wiem czy wiesz, że jechała z numerem 13 i zaplątała się w bramkę i to się skończyło bardzo źle. Nie wiemy co się dzieje. Trzymamy kciuki za zdrowie Amerykanki, żeby się nic wielkiego nie wydarzyło, chociaż patrząc na to jak to wyglądało, może być ciężko. I ta Samsonowa, która gra z 13, dla mnie jedna z najsilniejszych zawodniczek w naturze. Patrzeć na muskulaturę. Jakbyśmy zrobili taki trójbój siłowy w pierwszej setki, to myślę, że ona nawet by pobiła Marię Sakkari, wiesz, mimo to, że Sakkari się nosi tak jakby, wiesz, nosiła telewizory w wzórcie pod pachami, ale Samsonowa to jest taka czysta, żywa siła, wiesz, to patrz na muskulaturę, na budowę, ona bardziej mi przypomina zawodniczkę, która właśnie dźwiga ciężary, niemniej jednak też jakaś dziwnie kontuzjowana dzisiaj, bo nie mogła serwować mocno. To jest top 5-6 serwisowe, które ledwo leci, zgięta, fizjoterapeuci na korcie. Kolejna taka trochę ofiara niestety tej pogoni za punktami, za pieniędzmi, bo pamiętajmy, że te zawodniczki jak Samsonowa, to one na pokazówki nie jeżdżą. One grają, wiesz, do upadłego, co się da, bo tak jak powiedziałeś, leży kasa na ziemi, trzeba, póki zdrowie dopisuje, trzeba to brać, a widać trochę, nie umniejszając sukcesu Magdy, no bo mecz był długi, ale to nie była ta Samsonowa, którą ja znam. Dość powiedzieć, miała 3 piłki meczowe.
Jeden matchball zlikwidowała Frank asem, fenomenalnym takim ciętym do środka. Potem Samsonowa, mając piłkę na rakiecie, 2 razy gra w połowę siatki. I widać, że goni ostatkiem Ale sił. wiesz co, no, taki jest tenis, tak? Wczoraj przegrywasz ze Zwonariową, która No nie właśnie, wiem, tak. nie wiem, która nawet teraz jest w rankingu, Nie- gdzieś tam daleko jest, Daleko na daleko, pewno, tak. a dzisiaj wygrywasz Samsonową, która jest zawodniczką najlepszej 20, tak? Więc tak jest, a Magda Frank wiemy, że ona potrafi nas zaskoczyć bardzo in plus, a potrafi nas zaskoczyć in minus. Wczoraj nas zaskoczyła in minus, przegrywając, a dzisiaj odkupiła swoje winy i wygrała, a przecież Magda Frank to jest jedna z najwaleczniejszych tenisistek, jakie mamy. No i Chyba nie ma Magda Frank nie byłaby sobą, gdyby nie zafundowała sobie i jej sympatykom, całej polskiej publiczności jakiegoś maratonu, bo zabrakło 3 minut do 3 godzin, no, czyli to można powiedzieć klasyka w najlepszym wydaniu. Ale dla Magdy Magdy Frank takie zwycięstwa są bardzo ważne, nie tylko dlatego, że to daje jej dużo punktów, bo ona znowu w rankingu spadła, tak, z tych okolic 20 któregoś miejsca, na którym była, teraz jest 50 któraś, o ile dobrze pamiętam, więc dla niej takie zwycięstwa w turniejach dużych, tak jak ten w Katarze, mogą ją tylko budować przed kolejnymi startami, a wiemy, że ona dużo gra, bardzo dużo gra. Frank jest zawodniczką, która patrząc na pierwszą setkę rankingu WTA jest jedną z najwięcej grających w sezonie i meczów, i turniejów. Więc no, Znaczy, meczów to się chyba nie do końca przekłada, tak, bo musiała, wiadomo, gdyby grała ale do turniejów końca, na pewno, tak. Turniejów na pewno i no, jej zdrowie jest po prostu potrzebne. A tego zdrowia też trochę brakowało. Proszę Państwa, nie zapominamy o subach, o łapkach w górę, o komentarzach, bo nam na tym bardzo zależy. Będziemy dzisiaj też zaglądali na nasz live chat. Jeżeli Państwo macie, a na pewno macie pytania, czy do Dawida, czy do mnie, to bardzo chętnie odpowiemy. Ale jeszcze nie teraz, bo teraz a propos Frank, to przejście bardzo, bardzo ważne i to jest wcale nie takie złe losowanie, bo tam zdaje się Ann Lee i Leila Fernandez, ale z tego, co gdzieś słyszałem, tak jednym uchem, to chyba właśnie Amerykanka pokonała Kanadyjkę i to ona będzie, mówię, głowy nie dam, bo to taka wiadomość, wiesz, na bieżąco z ostatniej chwili gdzieś mi to mignęło w trakcie drogi tutaj do studia. Tak, jedna lub druga, to i tak jest niezłe losowanie, żeby pójść dalej. Magda Frank, to o czym powiedziałem, ona czasami nas potrafi zaskoczyć in plus i minus, więc nie patrzyłbym zbytnio na dalszy, kto gra, na dalszy jej mecz, a najlepiej mecze, bo no tak jak powiedziałeś, tutaj wiadomo, jak pokonujesz zawodniczkę rozstawioną, to po części ci się losowanie otwiera i oby tak było, żeby się otworzyło to losowanie dla Magdy Frank i żeby je wykorzystała. Dobrze, to teraz rzecz ważna, bo mamy jeszcze trzecią zawodniczkę w turnieju, mamy Magdę Linette, Sonaj Kartal, zawodniczka z Wielkiej Brytanii, która w ostatnim okresie, nie wiem, 2 tygodnie, to ona nie schodzi z kortu. Co otworzyłem telewizor, tam Sonaj Kartal. Tu kwalifikacje, tu przeszła do głównego, tu dobry wynik, tu półfinał, tu znowu kwalifikacje, tu już noga obwiązana właśnie w pogoni za tym wszystkim i dzisiaj z Magdą Linette. Do momentu oglądałem ten mecz, 2 sety na żywo. Pierwszy pod kontrolą Polki, potem się Brytyjka rozbiegała, ona ma takie soczyste, bo to jest zawodniczka też bardzo mocna fizycznie, ma takie naprawdę trzepnięcie i z prawej i z lewej, całkiem nieźle serwuje, mimo że niewysoka. I było po 1 setach i ostatnia właśnie wiadomość, gdzie zajrzałem przed wejściem do studia, do programu naszego, 5-3 prowadziła Linette. Więc wydaje mi się, że już Magda jest w następnej rundzie, a może nie. Jeżeli Państwo macie informacje, to poprosimy na czacie, to też podamy. Jeżeli wygrała, to Mira Andrzejewa i to już jutro, bo tam nie będzie dnia przerwy. Grasz tak. Ciężki mecz, natomiast to jest tak, Magda Linette jest zawodniczką bardzo doświadczoną, Mira Andrzejewa jest wciąż zawodniczką, mimo że już jest w czołówce, no taką dosyć chimeryczną. Przyznam szczerze, że oczekiwałem od Andrzejewej dużo więcej w zakończonym niedawno Australian Open, ale nie spełniła pokładanych w niej moich skromnych nadziei. A myślę, że to jest pierwszy mecz dla Andrzejewej w turnieju, więc chyba łatwiej będzie Magdzie Linette pokonać ją w jej pierwszym meczu, niż gdyby miałby to być ćwierćfinał czy półfinał. Dobrze, to mamy już Doha i drogę Linette i Frank za sobą. Dopominają się Państwo o jednej rzeczy. Ja wiedziałem, że tak będzie.
tak cytując klasyka, wiedziałem, że tak będzie, że domagają się nasi widzowie, już przed programem się domagali naszych słynnych zakładów, które były... Musimy jakiś zakład pomyśleć. No. Poczekaj, ja myślę, że wiesz co, bo możemy zrobić tak zwany zakład na krótką metę, jak dojdziemy do panów. Pewnie wiesz już gdzieś mniej więcej o co mi chodzi, a możemy też zrobić na dłuższą metę zakład. Pewnie wtedy musielibyśmy... Albo może niech widzowie zaproponują jakiś zakład i to będzie chyba najlepsze. O kobiety, o zwyciężczynię turnieju w Doha moglibyśmy ewentualnie. Natomiast dobrze, skoro jest taki popyt i ciśnienie na nasz zakład, to wiesz co ja proponuję błyskawicznie. My, ci z Państwa, którzy śledzili nasze wcześniejsze historie wspólnych występów w meczykach W tenisowych. sumie to nasz pierwszy występ od Roland Garros 25, więc trochę wody w Wiśle, Odrze, Tak. czy też Narwi upłynęło od tego Teraz to czasu. tak nie widać, czy ona płynie, bo krawa wszędzie jest, więc Też. jest lodołamacze, muszą chodzić. Natomiast wydaje mi się, że najlepszym momentem do tego będzie mecz Bublik-Hurkacz. Tu cię mam. Tak, pomyślałeś o tym? Tak, czy nie? pomyślałem o tym, natomiast mecz trudny do zdiagnozowania, bo widzisz. Bublik jest wyczerpany tym, co wydarzyło się podczas meczu Pucharu Davisa, gdzie on jako lider reprezentacji Kazachstanu, mimo że wygrał mecze singlowe, to Kazachstan przegrał z Monako. Monako po raz pierwszy w historii zagra w grupie światowej pierwszej. Kazachowie sensacyjnie przegrali, bo mając Bublika w składzie i mimo wszystko grając przeciwko Monako czy też Monte Carlo przegrali. A teraz Bublik, Hurkacz, na pewno będzie to ciekawy mecz. A na kogo stawiasz? Poczekaj, jeszcze do tego dojdziemy. No dobrze. Znaczy ja powiem od razu, Mhm. że prawo głosu pierwszego dostajesz jako gość, no by byłoby nieelegancko, gdybym ja, będąc gospodarzem, od razu narzucał swoją narrację, to by było nieelegancko. Dam ci prawo wyboru. Wiadomo, kwadratowo na bursztynowo idziemy klasycznie jak zawsze, bo tu chyba nie ma co Zwycięskiego składu się nie zmienia. naginać rzeczywistości. Nie. Pójdziemy starym, utartym szlakiem przez Kondratową i w górę. Ale jeszcze nie. Nie. Ten mecz nie. albo we wtorek, albo w środę. We wtorek albo w środę, myślę, bo tak, Bublik bo- musi przelecieć po meczu Davis bo- Cupowym, więc bo do nawet nie wiem, czy nie w środę. Do Hurkacza dojdziemy, bo ja mam Hurkacza na samym dole, na deser w pewnym sensie sobie zostawiłem. Właśnie między innymi myśląc, że to będzie idealna historia do tego, żeby wrócić do naszej tradycji. Szybko omówmy drogę i Świątek. Wiesz, obaj nie lubimy za bardzo się bawić, ale to jest taka rzecz, której się nie da się ominąć, bo Świątek jest... Pytanie moje do ciebie, jak coś mi zostawisz, to bardzo chętnie dopowiem, natomiast bardzo jestem ciekaw twojej opinii, bo też wiemy nie od dziś, jak dobrze się Iga czuje w Doha. Była królową tej imprezy, 22, 3 i 4, 3 z rzędu, walczyła o 4 tytuł. Nie udało się. Teraz walczy po raz kolejny, żeby 4 raz ten puchar, tam chyba ten puchar z tym orłem takim, Z tym tak? orłem, To tak. bardzo fajnie wygląda. Jak odeszły te, które, przypomnę jeszcze raz, wycofała się Sabalenka, Pegula, Kiss, Bencic, Osaka, ich nie ma. Zostaje na dole Rybakina, czyli Na górze Świątek, tak? i na górze Świątek, czyli na kolizyjnej z Rybakiną nigdzie nie jest. Gdybyś chciał, bo zrobiłem takie szybkie tutaj, pierwsza runda wolna, wiadomo, Haddad Maja, ewentualnie Brazylika, jako lucky loserka, bo wycofała się Rumunka po wygraniu w Cluj. Kirstea, tak. Takie Sa, gdyby grała i nawet przeszła w jakiś sobie tylko znany sposób tę rundę, to myślę, że fizycznie by brzydko mówiąc, padła do Igi, ale Haddad Maja nawet jak pokona w pierwszej rundzie, już nawet nie pamiętam kto tam jest, ale no, patrząc na nazwiska dokonania, sposób grania, to raczej Haddad Maja do Igi, ale to nie jest ta Haddad Maja, pamiętasz z tego meczu, takiego pamiętnego meczu, 3 sety, potężna walka, gdzie Haddad Maja wygrała z Igą, ale to chyba nie dzisiaj. Nie, myślę, że teraz Brazylika jest w kryzysie i nie widzę tutaj problemów nie widzę scenariusza, w którym Iga miałaby mieć
problemy z pokonaniem Brazylijki, o ile to będzie Brazylijka. O jej ile, walką, będzie, o ile tak? będzie Brazylijka, tak. Powiem szczerze, nie analizowałem nawet drabinki Igi. Wiem, że są te portale, które pokazują Tak, drogę do tak. samego finału. Ja w ogóle tego nie czytam, bo dla mnie to jest bezsensowne, aczkolwiek no, widocznie ma to rację bytu, bo coraz więcej jest stron, które coś takiego przyszykowują. Tu ja patrzę tylko na nazwiska, które teoretycznie nas powinny interesować. W trzeciej rundzie hipotetycznie Liz Mertens, bo tam jest wokół niej raczej pustynia, jeżeli chodzi o takie, które potrafią naprawdę w tych warunkach grać. To by była 16 tak zwana, właśnie 1/8. W ćwiartce Paulini lub Noskowa. Tu każda inna to będzie No, Noskowa duża wiemy, sensacja. że miała swoje 5 minut w meczach z Igą, tak? tak. I na korcie twardym Noskowa, jak jest w formie, jak Mhm. jest fizycznie przygotowana, może być trudniejsza niż Paulini na przykład. Może być. A może Mertens być. z kolei to jest tenisistka, może ona nie ma jakiegoś nie ma jakiejś dużej siły ognia, ale Wygrała debla w to jest Australian znakomita Open, tak. deblistka i to jest tenisistka Mhm, no, bardzo waleczna i taka wszechstronna, więc jak będzie miała swój dzień, to też może sporo krwi napsuć Idze, ale jak Iga będzie znowu, jak Iga wejdzie na swój poziom, to Mertens jest Ciężko, nie, tak. nie ma nic do Nie powiedzenia. ma, nie, to nie powinno być historii. Takie dobre, rozbiegowe 2 mecze. No tak, Patrzymy, to ważne, tak, bo tak. jednak mimo wszystko dawno, nie miała długiej przerwy, bo Tak. ten mecz z Rybakiną był, nie wiem, 10 dni temu, Mhm. więc ta przerwa nie była długa, nawierzchnia ta sama, ale jednak okoliczności zupełnie inne, bo na Bliskim Wschodzie aura, mimo że jest też ciepło jak w Australii, to jednak jest inaczej. Tam jest Potrafi zawiać też. jednak zawiać Mhm. i jednak jest wilgotniej niż... Tak. niż No jedyna trudność to ta Haddad Maja, ona może mieć formę, wiesz, kiepską, ale potrafi serwować, bo do tego No i raczej... potrafi się zebrać na jeden mecz, tak? To wciąż jest Dokładnie zawodniczka, tak, która nie będzie miała nic do stracenia, Nic. więc może mieć wiele do zyskania, ale no, musiałaby zagrać jakiś, nie wiem, taki mecz z tych gatunków sprzed kilku lat. Tylko, żeby ograć Świątek, to taki, wiesz, mecz musiałaby zagrać na tym najwyższym poziomie co najmniej 2 godziny, a chyba jej bardzo nie stać. Paulini szuka formy cały czas, bo nam Jasmina zgasła troszkę, tak? Trochę zgasła, ale też jest zawsze groźną zawodniczką, Mhm. tak? Więc ale bardziej powiem szczerze, bym się obawiał Noskowej niż Paulini. Okej, to jak już przeskakujemy do jednej, drugiej, to jest pytanie Anisimowa czy Svitolina, bo tak, Anisimowa broni tytułu, a Svitolina pokazała się Z dobrej z bardzo dobrej strony, nawet w Australian Open. Ja powiem Ci szczerze, przed turniejem, gdyby mnie ktoś zapytał, to tak ćwierćfinał z dużym bólem, ale półfinał to absolutnie nie, a ona pokazała, że fizycznie przygotowana, bo ja jej prawdę powiedziawszy w pierwszym meczu miałem chyba okazję komentować, chociaż przez momencik, bo tam były takie urywki, wycieniowana, mówiąc po sportowemu, czyli tak, widać, że dieta, że trening, wyżyłowana wręcz, no po dziecku wrócić do Ona takiej lepiej formy. wygląda fizycznie po dziecku niż przed dzieckiem, tak mi się pełna zgoda, wydaje, więc... Pełna zgoda. Poza tym Svitolina, ona ma teraz taki moment, że jej mąż, Monfils, grał ostatni sezon w karierze, więc ona będzie ten wózek Ona będzie tenisowy, tą nazwijmy, lokomotywą rodziny. pchała, więc Monfils jej pomaga, ją wspiera, bo mimo, że on przegrał szybko w Australii, to tam pozostał do końca, był na każdym jej meczu, więc na pewno Svitolina, Anisimowa, chociaż Anisimowa jako obrończyni tytułu, wydaje mi się, że ona powinna tam No to dotrzeć. jeżeli dojdzie, a powinno dojść, bo też nie ma wokół nich żadnych zawodniczek z jakąś super formą albo takich, które mogłyby jeszcze tam strzelić nagle, nie wiadomo skąd i sprawić ciekawy mecz, bo tak, z jednej strony atomówka, czyli Anisimowa, wiadomo z jak drugiej gra, strony Svitolina, a z która... drugiej spryt i takie umiejętne wybijanie. Z takich tenisistek jak Svitolina nam Brakuje, potrzeba, no bo to właśnie. brakuje ich. To ja na przykład uwielbiam na jej tenis patrzeć, bo tam nie ma dużo siły, ale jest bardzo dużo jakości i pomysłu. I to co ciekawe, bo od takiej zawodniczki, wiesz, jak Anisimowa jest w formie, to możemy podziwiać ją za forehand po linii, backhand po linii, tylko że ona tak będzie grała przez cały mecz. I jak my wiemy, że przez 3 gemy gra dobrze, to wiemy, że za 1,5 godziny będzie grała tak samo dobrze. Natomiast Svitolinę, tak jak powiedziałeś, od niej się można trochę uczyć. Nawet dla amatorów, którzy sobie grają tak dla zabawy, przeciętnie raz w tygodniu czy 2, taka zawodniczka jak Svitolina jest w pewnym sensie drogowskazem, który pokazuje, jak zmienić, jak nie idzie, jak zmienić rotację. Myślę, że każdy trener mający zawodniczkę mocno grającą, których jest zdecydowana większość, powinien pokazywać jej co jakiś czas mecz Svitoliny, pokazać, że okej, masz swój plan gry, styl gry, bardzo ofensywny, ale czasami wprowadź slice'a, skróta, zmień rytm topspinem i Svitolina może być takim role model, jak mówię. No tak jak powiedziałeś, Nasi. brakuje takich dziewczyn. No i
dalej nie ma co patrzeć, bo każdy inny przeciwnik w finale dla Igi, zakładając, że Iga, że Iga do Niż finału, Rybakina. niż Rybakina, no to No wiesz co, Rybakina jest nasycona, tak? Ona wygrała Australian Open, tutaj przyjechała, bo już pewnie się nie chciała odwoływać, więc też zobaczymy. Wiemy, że to jest też emocjonalna dziewczyna. Wiemy, w jakim ona działa otoczeniu. no tak. Tak, ale swoją drogą, no, co by nie powiedzieć. Jest jaki jest ten Wukow, tak? To jest trudny człowiek, za którym się ciągną różne afery, ale no, mieć taki wpływ na zawodniczkę, jaki on ma, no to chyba każdy trener by chciał mieć. No i wygląda na to, że Rybakina, która murem stała za nim, przecież tam była duża, wielka awantura o ten powrót, wiedziała co robi. Bo to nie jest tak, że Wukow ze swoim charakterem, sposobem bycia, tą gadaniną, wiele tenisistek mogłoby po prostu w pewnym momencie podejść, krzyknąć mu w twarz, a jeszcze znam parę takich, które mogłyby się zamachnąć nawet rakietą, żeby w końcu dał spokój, ale Rybakina to toleruje, ona to potrzebuje, dokładnie. Ona jest zamkniętą osobą sobie, tak? Jest introwertyczką, ale widać, ale on przecież to, co robił podczas Australii, tak? Jak podczas tych meczów, ten słowotok, to przebił mojego ulubieńca Apostosa Tsitsipasa w liczbie wypowiadanych słów. No, naprawdę to siedziałeś, oglądałeś ten mecz i ucho cię bolało od słuchania tych komunikatów ciągłych. Tak? Tym bardziej, że to są ciekawe, bo on tak po chorwacku, po angielsku, po rosyjsku. Tak, ale zobacz, ale to działa. No. Działa. Zobacz, jaki on ma wpływ na tą zawodniczkę i w jakim ona stylu wygrała ten turniej, szczególnie w jakim ona stylu odrobiła to, co działo się w trzecim secie z Sabalenką. 0-3. Ja już 0-3 już chciałem wyłączyć telewizor, mówię, że jest game over, a dobrze nie wyłączyłem. No. Tak, bo to wydaje się, że na tym poziomie, jak już złapała taki cuk, gdzie serwowała właściwie Sabalenka i fizycznie było widać, że jest odrobić, to powiem ci, tym bardziej, że chyba nie przestrzelę, jak powiem, że postrzegaliśmy Rybakinę jako taką kruchą dosyć psychicznie. Jak tam nie szło, coś się nie układało, to ona potrafiła, ona robiła jeszcze takie bardziej maślane oczy niż zazwyczaj i tak nie do końca zaangażowana grała, czasami przeszła obok meczu. Ale powiem ci jeszcze jedną rzecz, chyba to tak nie wiem, nie słyszałem takich opinii, ale wiesz, jakie mam takie spostrzeżenia po tym finale kobiet? Okej, Sabalenka, Rybakina, cały czas w ich DNA jest siła, ale jak porównamy ich na przykład mecze sprzed 2-3 lat, chociażby tutaj w Melbourne, a ten mecz, ile tu jest nowych rzeczy, ile one mają jakby takich elementów w swojej grze, które zmieniły. Nie tylko siła. Tu już czasami się pojawia taka gra kombinacyjna. Wiadomo, że to jest, na razie to są śladowe ilości, ale widać, że one pracują nad tym, żeby się... Proszę mnie to nie pukać w stół, bo potem będą... się nożyce odezwą. Nie, bo widzowie będą nas wyklinali. Ile jest nowych elementów, które i Sabalenka, i Rybakina wprowadzają, więc na pewno warto docenić rozwój i Białorusinki, i reprezentantki Kazachstanu. Tu pełna zgoda tego. Przypominasz sobie odegranie slice na slice w takim duecie? To było jeden slice i od razu następny bardzo często płot i z jednej i z drugiej strony. Tutaj bardzo ciekawie patrzy się na ich mecze. Tak. I jestem fanem, powiem szczerze, że tylko przy tym 3-0 w trzecim secie, jak już Sabalenka szła, odrobiła w tym drugim secie, miała 3-0 w trzecim secie, już myślałem, że Rybakina nie ma argumentów, tak? Ale jednak tutaj się Sabalenka chyba trochę też przeliczyła, bo ona już, mam wrażenie, że myślała, że sama się... Chyba, że się dogra. Ja patrząc na Sabalenkę, bo cały czas te mecze w internecie można oglądać sobie z odtworzenia, to powiem ci, zmieniła się mina Sabalenki. Z takiej skoncentrowanej, takiej zawziętej za wszelką cenę o ten tytuł, nagle z taką zaczęła podchodzić do gry taką rozluźnioną, taką trochę pewną siebie. To z jednej strony można to zrozumieć, bo jak wszystko się zgadza i piłka cię słucha, to siłą rzeczy jesteś taki spokojniejszy, luźniejszy. Ale jej mowa ciała diametralnie się zmieniła. Właśnie na taką, trochę rozluźnioną za bardzo. I tu Wukow, nie wiem, czy pamiętasz, był taki moment, jak on się tam rozdarł, jak on tam zaczął tokować. Zacznie się ruszać na nogach, coś tam, pobuć nogi. Tak. I mogło to mieć, mogło odnieść taki, odwrotny skutek, bo są zawodniczki, które na taką reprymendę, na taki ostry gaz ze strony boksu mogłyby się, spiąć, usztywnić i dograć to 0-6 i nie rozluźnić się do końca. A tu zobacz, co się stało z Rybakiną. Ona znowu wróciły myśli, że mimo, że jest 0-3, to można to zrobić. Czyli to kolejny dowód na to, że ten duet
działa, że to nie są jakieś bajki wysane z palca, tylko że, Tak, że to ten prawda, duet, także że ten duet działa. mi się bardzo nie podobało to, co robił Włókow, ten jego sposób bycia, to zachowanie względem Rybakiny, natomiast no, trzeba mu przyznać, że jakkolwiek to wygląda, jakkolwiek to tam jest pomiędzy nimi, to działa. Wiesz, to jeszcze tylko kończąc temat Rybakiny i Włókowa, to wydaje mi się, że to może być tak, że po tym, co już pokazał całemu światu jako trener, zmiana na inną zawodniczkę będzie kompletnie niemożliwa. Bo akurat ten duet działa perfekcyjnie w tym momencie. Pytanie, ile zawodniczek by pozwoliło sobie na takie działanie? Albo rodziców, tak? Albo rodziców, opiekunów, Gdybyś był rodzicem sponsorów, zawodniczki, tak, dokładnie. wziąłbyś takiego trenera, ja bym się głęboko zastanowił, czy córkę swoją komuś takiemu powierzyć. No chyba, żebyś siedział tam w boksie obok niego i, No tak, i go wiesz, trzymał za ręce. Tak, trzymał go nie tylko za ręce. W każdym razie jest tak, że on może sobie zdaje sprawę z tego, że to jest jego rola życia. Last Dance. Last Dance. Mimo to, że Rybakina jest przecież młoda, cały czas ma przed sobą jeszcze mnóstwo lat grania. A poza tym z drugiej strony no, trafił idealną zawodniczkę, która ma papiery na granie, bo ona ma papiery na No granie. Zawodniczkę, która mu odpowiada, jeśli chodzi o osobowość. Ta ich współpraca działa, więc to, żeby trafił w przyszłości zawodniczka o takim potencjale, która będzie znosiła takie jego traktowanie. no to jest tak, jakbyśmy mieli trafić numery w lotka. No, mniej więcej takie prawdopodobieństwo. No tak, no. Ale życzymy mu wszystkiego najlepszego. Może też mam wrażenie, że chociaż nie, chyba to jest taki człowiek, który się nie zmieni, ale mam wrażenie, że on trochę powinien właśnie tak mocniej postąpać po ziemi, ale po tym zwycięstwie podopiecznej w Australii, jak on odbierał tą nagrodę dla najlepszego trenera, widziałeś, jak on stawiał, Tak, jak tak. paw. No, więc... Ale wiesz, to też ta jego mina, ta postawa, to też taki pstryczek w nos dla władz WTA. Przecież były gwizdy Dokładnie kibiców, tak, dokładnie jak tak. odbierał tę nagrodę, więc Tak. no to akurat On sobie z tego nic nie wizerunkowo robi. dla Federacji WTA, dla Federacji Tenisowych to było nie najlepsze, że Rybakina Nie najlepsze, pod tak. tym trenerem wygrała. Ale też właśnie miał swoje 5 minut i no i tak dobrze, że się zachował tak, jak się zachował. Pokazał, trochę im zagrał na nosie, czyli wyszło na moje, jakby mówił. I Rybakina też może mu wtorować. Ale wiesz co, tak kończąc jego wątek, to wydaje mi się, że akurat taki sukces wielki i to, że on do łask został przywrócony i że sama zawodniczka tak walczyła, kto wie, może troszeczkę nie stonuje ta jego zachowań, bo może dojdzie do wniosku, że aż taki sposób bycia na tej ławce, może on nie jest potrzebny. Może dojdzie do wniosku, że jednak, żeby złagodzić ten wizerunek, Wiesz co, te 90% ludzi na jego miejscu by do takich wniosków doszła, a wydaje mi się, że on jest w tych 10%, tak, że on może jeszcze uwierzyć bardziej w swoją wielkość, tak? Dobrze. Więc, ale zobaczymy. Okej. Po efektach go poznamy. Dobrze, teraz jeszcze raz przypominamy Państwu o subach, o lajkach, o komentarzach i o pytaniach. I przechodzimy do Huberta, ale przejdźmy do Huberta, bo tak, nie wszyscy wiedzą, komentowaliśmy mecz w Australian Open, mając apetyty na dużo więcej. Przypomnę tylko chronologicznie. Świetny United Cup, jeden wielki znak zapytania, co będzie z nogą, czy się nie będzie bał. Obaj wiemy, że Hubert w takich spotkaniach jak w United Cup, kiedy nie ma tej presji związanej z punktami, wielkimi pieniędzmi, wielkim szlemem przede wszystkim, lubi puścić rękę i poserwuje i ten forehand grał tak, jakbyśmy zawsze chcieli. No, cechą narodową naszą jest to, że po kilku wspaniałych meczach w United Cup, oczywiście bęben został podbity pod sufit. Wszyscy myśleli, że przynajmniej ćwierćfinał, półfinał to już tak z urzędu mu się należy. A ja tak starałem się trochę tonować te nastroje, bo wiedziałem jedną rzecz, że Hubert tak, po pierwsze Australii nie za bardzo lubi, 5-setówki, losowanie też takie, jakie było, bo to nie jest gracz rozstawiony, więc wiadomo, narażony był na ciężkie losowanie. Szkoda bardzo, bo trochę wyszło na moje, ten Zizu Bergs, to wiadomo, jak to wyglądało. Siadamy do meczu z Quentinem.
Z Queenem. Z Queenem, tak. Z Queenem. Quentinem Tarantino. A to w ogóle, wiesz, to pamiętasz, jak komentowaliśmy, ja go nazwałem Ethanem Hawke'iem z Mission Impossible, Tak. co zresztą potem nawiązaliśmy do samej tej sagi filmowej o misjach niemożliwych i wydawało nam się po paru gemach, że to misja niemożliwa dla tego młodego Amerykanina. No, a po ilu? Godzinie, półtorej godzinie już widzieliśmy, że będzie bardzo źle. Nie? Wiesz co, zacznijmy od Huberta, tak? United Cup nie ponad stan, ale to jednak jest turniej drużynowy, ja powtarzam. Fajnie, że Polacy wygrali, bo to jest fajna impreza, też początek sezonu, można pobyć z kolegami, z koleżankami z reprezentacji, ale to jednak jest impreza drużynowa, czyli grasz dla kraju i paradoksalnie grając dla kraju w tej imprezie wydaje się, że masz mniejszą presję niż kiedy kilkanaście dni później grasz w Australian Open na swoje konto. Już nie grasz dla kraju, tylko grasz na swoje konto. Też zobaczmy, Hubert w United Cup zlał Zwieriewa. Zwieriew był wściekły, mówił, jak to jest możliwe, że on tak gra, że ja nic nie mogę trafić, a Zwieriew jednak A nie później, był elegancki do końca Zwieriew, a bo te Zwieriew komentarze później to nie- dotarł do półfinału Australii i Tak. miał piłki, serwował po wygraną z Alcarazem, tak? Tak. Więc no jednak tutaj widać, że to Zwieriew lepiej tę formę zbudował. Ja się bałem tego Australian Open, bo to był pierwszy turniej po 7 miesiącach indywidualny dla Huberta. United Cup to jest turniej drużynowy, Tak. więc no tutaj widać było, że w tym meczu z Bergsem już się męczył, wygrał to spotkanie. Wydawało mi się, że pójdzie, tak? Że przepalił ten silnik, że wygrał z Bergsem, który jest trudnym rywalem na pierwszą rundę. No ale z tym Queenem no, wyglądało to źle. Wrócił do Europy, Montpellier, porażka w pierwszej rundzie z Martinem Damem. Też taka porażka, której no, raczej nie... 160 tam w tych okolicach. dam. Wiadomo, że Dam, lewa ręka, wysoki, No dobrze tak, serwował w hali, trudny rywal, ale jednak Hubert, no liczyliśmy, że lepiej pójdzie za ciosem po tym United Cup, ale z drugiej strony pamiętajmy, naprawdę on wraca po długiej przerwie, po takiej długiej przerwie, jakiej nigdy nie miał, nawet kiedy był dzieciakiem, nigdy nie miał tak długiej przerwy No tak. od startu w tenisie, więc od startów w turniejach, więc to dla niego jest nowa sytuacja i cały czas powtarzam, że było zdrowie. Jak będzie zdrowie, to on ruszy i pójdzie, natomiast no trzeba ten silnik odpowiednio rozbujać. Powiedzmy jeszcze, że ten Martin Dam Junior, bo to jest syn bardzo znanego przed laty, głównie z takich naprawdę dużych sukcesów deblowych, Martina Dama Seniora. Ja miałem okazję z nim przeciwko niemu grać. Nie? Ty pamiętasz takie nazwiska Dam, Rickl z Dragila, Tak, oni pewnie. mieli taką pakę, myśmy w drużynówkach trochę się z nimi bili. Tylko Dam reprezentował Czechy, a syn reprezentuje Stany, Tak. To zupełnie. Tak, Korda. Troszkę jak Korda, właśnie. Od razu to przychodzi do głowy. No to nie jest taki. To, że on jest 160, to jest jedno, natomiast siła gry tego chłopaka dla mnie jest przynajmniej o te 80 miejsc większa. Szczerze, po zwycięstwie z Hurkaczem wygrał 2 mecze, przegrał dopiero w półfinale, więc on będzie tam 120 chyba po turnieju w Montpellier, więc rzeczywiście, ale mimo wszystko. Ale mimo wszystko, no tak. Mimo tak. wszystko Hubert był faworytem i nie dał rady w tym meczu, ale no zobaczymy, jak będzie w Rotterdamie i w kolejnych startach, bo no już powinno być lepiej. Tak, tam Mannarino go ograł, a wiemy, Mannarino nie takich ogrywał, a on lubi tych dużych, mocnych, którzy Tak, gra ich siłą. gra ich siłą i tam parę wiatraków w swoim CV ma z tych graczy dużych. No, tak jak powiedziałeś, ja też uważam, że kolano Huberta to taki temat narodowy nasz się zrobił, ale bez tego nie będzie sukcesów, bo to, że United Cup zagrał tak, a nie inaczej, to powiedzmy od razu, że to jest zupełnie inne ciśnienie. Ktoś powie, no drużynówka dla Polski. No tak i nie, bo to nie jest drużynówka z takim ciśnieniem jak Puchar Davisa albo Billie Jean King Cup. To w przypadku Igi i w przypadku Huberta. Dlaczego Hubert gra tak luźno i swobodnie tam? No bo to nie jest właśnie aż taka presja, jak te oficjalne Znaczy wiesz co, też dwie imprezy. akurat w tegorocznym United Cup dobrze się uzupełnili, tak? Jak Iga wygrywała singiel, to Hubert wtedy Hubert przegrał z przegrywał, Deminorem. Znowu później w tej fazie pucharowej, w półfinale, w finale Iga przegrywała single, Hubert wygrywał, więc dobrze to jakby wszystko się złożyło w jedną całość. Polacy wygrali tę imprezę. Ja uważam, że to jest mimo wszystko duży sukces, ale no rzeczywiście, tam możesz się trochę schować za drużyną, tak? Możesz przegrać mecz, a drużyna może wygrać. Tak. To co Iga? Iga przegrała w półfinale singla i w finale z Goff i z Bencic, ale sięgnęła reprezentacja po tytuł, więc tak naprawdę na koniec rozgrywek Iga była uśmiechnięta mimo tych dwóch porażek, tak? Ale no,
no szkoda trochę tego występu Huberta właśnie z tym Queenem, bo tam naprawdę się otwierało losowanie. Później był Mensik. Tak. Mensik też jest taki, to jest mega utalentowany zawodnik, bardzo Mensik ciekawy zawodnik. mógłby nie być nawet Mensik, pamiętasz, bo No on tak, on oddał w Dżokowiczowi czwartej rundzie, mecz. Tak, tak. Więc jakby Hubert tego Mensika przycisnął, to mógł w czwartej rundzie grać z Dżokowiczem, no ale to jest już No gdybanie. tak, no tak. To jest tak czy inaczej najważniejsze jest zdrowie, bo jak nie będzie miał tego kolana takiego, że nie będzie się bał nogi postawić, nie będzie się bał ślizgać, no to No i pytanie, to zagra. z tego co widziałem te mecze, to wydawało mi się, że z tym kolanem jest wszystko okej, natomiast no, z takim okiem tak naprawdę musielibyśmy Huberta zapytać. no tak? tak. Czy ty jesteś gotowy do tego, żeby tym kolanem operować tak jak przed tym, co się wydarzyło 2 lata temu podczas Wimbledonu? Ale wydaje się, patrząc na sposób biegania, jak on gra, jak się ślizga, bo akurat w przypadku takiego gracza 196 centymetrów i zawsze dla mnie najlepszym takim dowodem na dobrą formę, akurat w przypadku Hurkacza, nie to jak serwuje, czy gra forehand, czy idzie w przód, tylko jak on się porusza w obronie, jak on się ślizga Między uderzeniami. między tak? uderzeniami, Mhm. jak on, mimo to, że Słuchaj, te to gabaryty... Podczas United Cup to wyglądało znakomicie. Super, no Podczas właśnie. Australian No tak. Open też dobrze, ale już Mhm. trochę gorzej miałem wrażenie. Bo tam tenisowo, wiesz, tam wydaje mi się, że Australian Open to fizycznie mógł się czuć dobrze, bo nie narzekał na nic. No on jest zresztą takim chłopakiem, który nie narzeka. Nawet jak go boli noga, to też mam wrażenie, że nie będzie się całemu światu chwalił, wiesz, mówił, szukał wymówek, bo to taki skromny chłopak jest, od zawsze był. Natomiast wydaje mi się, że tutaj dała o sobie znać ta 7-miesięczna przerwa, tego ogrania, brak wiesz, tej walki. Tu zapłacił cenę. I też jedna w rzecz, Australian w Open. Sydney grał wszystkie mecze na korcie w Sydney Kena Roswalla. Tak. To jest kort mocno osłonięty, więc tam warunki były bardziej halowe niż na tych Tak. kortach, na tych show kortach, na których grał w Melbourne. No, to też mogło mieć znaczenie, bo na przykład patrzyłem w liczby, to dużo lepiej, dużo skuteczniej serwował podczas United Cup niż podczas Australian Open. No przecież gdzie grał z Queenem? No przecież grał na takim korcie, gdzie dmuchało od prawej do lewej, a wiemy, że w Australii potrafi wiać i wszystkie te korty poza tymi trzema Głównymi. wielkimi, Mhm. no to tam jest loteria, bo jak wiatr kręci, no to nie dość, że jak w piekarniku, a ten dzień, pamiętasz, on wcale nie był taki był chłodny. tak, nie był tak. chłodny. To była loteria. Akurat tegoroczny Australian Open to była loteria. Dzień taki, 43, dzień 20. taki, tak. tak, jak na pustyni, Dokładnie, zmienne warunki. Dokładnie tak. Ale właśnie jak mówią sami Australijczycy, Melbourne to jest klimat taki, że możesz mieć 4 pory roku jednego dnia. Obojętnie, czy australijskiej zimy, czy australijskiego lata. Zależy skąd wieje. Jak wieje z nad oceanu, albo jak wieje z pustyni, to wszystko jest możliwe. Ale mimo wszystko, z optymizmem patrzmy na Huberta. Najważniejsze, że on wrócił. Mówił wielokrotnie, że wróci w momencie, kiedy będzie zdrowy. I oby to był ten moment. Dobrze, to teraz mamy Huberta już na ten przysłowiowy deser. 2 rzeczy z Hubertem związane. Zostawiłem na koniec właśnie Rotterdam ATP 500. No i Bublik, który jest numerem 10. Gdybyś mnie zapytał rok temu, czy Bublik ma szansę awansować do 10, to bym powiedział, popukaj się w czoło i nie odstawiaj swoich tabletek, ale no to taki żart dosyć smutny. Na pewno bym tak do ciebie nie powiedział, natomiast rzeczywiście popukać bym się w czoło mógł, bo 10 i Bublik to raczej były 2 rzeczy, które dla mnie przynajmniej nie pasowały kompletnie. I tutaj trochę chciałbym od ciebie uzyskać opinię na temat takiego porównania. Ono już padło w tym studio. 2 graczy z gatunku mocno rozrywkowych. Mamy Kyrgiosa, mamy Bublika. Jeden i drugi dochodzą w pewnym momencie swoich karier do tego, że nie warto pajacować, warto się wziąć za trening, robotę ciężką, bo leżą straszne pieniądze na korcie i może naprawdę swoje 5 minut mieć. Kyrgios się wziął do roboty, okazało się, że jego organizm nie ma żadnych szans na to, żeby znieść ten reżim treningowy. Kontuzje się pojawiły, facet się prawie rozsypał. No i robi to, co robi teraz. Natomiast w przypadku Bublika, to rzecz jest zgoła odmienna. Nie dość, że znosi to wszystko bardzo dobrze, to jeszcze fakt, że nie stracił swojego humoru, bo jest graczem, na którego ludzie przychodzą, bo nigdy nie wiadomo, co odpali, ale to już nie są takie odpały w kierunku tych, wiesz, takich troszkę, nazwijmy je lekką szajbą. Bublik.
taki inspiracja. Myślę, że powstanie Mhm. kiedyś o nim jakiś film, bo to powinien. Rok temu był bliski tego, żeby wypaść z najlepszej setki rankingu i on powiedział, że gdyby wypadł z najlepszej setki rankingu, najprawdopodobniej by zakończył karierę. Mhm. I była ta perspektywa, bo on bodaj w kwietniu czy w maju był 80 któryś, czyli już blisko wypadnięcia Blisko, z najlepszej tak, setki. I co się dzieje? Jedzie do Paryża na Roland Garros, na korty ziemne, których zawsze mówi, że nienawidzi i dochodzi do ćwierćfinału w Paryżu. Po tym ćwierćfinale w Paryżu wygrywa turniej w Halle 500, co prawda przegrywa w pierwszej rundzie w Wimbledonie, ale później wygrywa te takie turnieje ATP 250 w Europie rozgrywane w górach, Kitzbühel, Gstaad i nagle z gościa, który był 80 któryś, robi się 20 którymś, albo nawet już był w najlepszej 20, tak? On sam powiedział, że on nigdy nie będzie tak profesjonalny jak Alcaraz, jak Sinner, że jak on widzi ich robiących ćwiczenia na siłowni, to on, jak miał to zrobić, to by się zaraz połamał, ale na tyle, na ile może, będzie profesjonalny i na tyle, na ile może, odnajduje taki work-life balance, czyli trening, ale trening to nie wszystko. On musi mieć czas, żeby się spotkać z przyjaciółmi, żeby spędzić czas z rodziną, z dzieckiem i wydaje się, że jest w takim momencie, w którym to wszystko kliknęło, dopisuje zdrowie, Tak. bo jest zdrowy przy jego intensywności gry, jeszcze szczególnie właśnie jeśli chodzi o serwis, bo on tym serwisem, Tak. tą rękę, bark, łokieć obciąża niesamowicie i takie postaci jak Bublik tenisowi są potrzebne. Czy byś mi powiedział, mówiłeś o tym, że gdybym ci rok temu powiedział, że on będzie w 10? Rzeczywiście, nie, ale gdybyś mi powiedział 5 lat temu, czy on ma papiery na najlepszą 10 rankingu, powiedziałbym tak, bo to od dłuższego czasu. Parę lat temu rozmawiałem z Serhiejem Stachowskim, takim ukraińskim byłym tenisistą, Tak. który dobrze go zna, bo tam był na jego meczu i tam widziałem, napisałem do niego, on mówi, ja mówię, że to jest niesamowity talent. On mówi, no tak, no to jest talent, to gość, który powinien być od dłuższego czasu w najlepszej 10, ale jest leniem, no nie chce mu się, tak? I w pewnym momencie kariery zrozumiał, że albo teraz, albo nigdy, albo zarobię jakieś pieniądze, żeby później mieć przynajmniej kilka lat spokoju, albo może już do końca życia spokój. I wydaje się, że to kliknęło i to jest fajnie, bo na tle tych takich maszyn, na tle tych takich gladiatorów, ale takich maszyn wytrenowanych do granic możliwości, jak Alcaraz czy Sinner, to taki Bublik to jest taką romantyczną historią, takim człowiekiem, który pokazuje, że no niekoniecznie musisz być w 100% poświęcony temu, żeby być tam, gdzie jest. Tak? Nie zgodzę się z tobą, bo Alcaraza z tej kubki maszyn to bym zamiótł na inną kubkę. Sinnera okej. Sinnera bym potraktował jak maszynę, bo on rzeczywiście ma taki mechaniczny sposób Ale chodzi mi grania. o sposób wytrenowania. Tak? A nie, tutaj tak. Okej, oni są wytrenowani, wiesz, w 100%. Tak? Bo teraz wyobraź sobie taki mecz, Bublik w optymalnej formie fizycznej i Alcaraz w super formie i grają o coś wielkiego i nie tak jak w Australii, gdzie się z Deminorem spalił Bublik kompletnie, mu tam Australijczyk wybił tenis z głowy. Może za bardzo chciał. No zawiódł mnie w tym meczu, przyznam ci szczerze. Ale wiesz co, ciebie zawiódł i mnie też zawiódł, nie stricte pod kątem tenisowym, tylko zawiódł mnie, bo zaczął narzekać, że wolny kor, że piłki się mechacą, że to, że tamto. Tak trochę... Tak przeszedł obok meczu. Przeszedł obok meczu i te komentarze takie trochę z pogranicza takiej amatorki, wiesz, to pachniało, bo nie uznał w pewnym sensie klasy Deminora, który zagrał mecz życia, czego potem już nie był w stanie powtórzyć, bo to tak jest w dużym turnieju, że jeden mecz to jest zawsze genialny, jedna jakaś mina kompletna, gdzie męczysz się z tenisem, natomiast trochę mi tutaj Bublik tak, to jego zachowanie jest taką lekką taki stary Bublik wrócił. W tym meczu stary Bublik wrócił. Tak, no to prawda. Niemniej jednak od tego Rolanda, od tej ćwiartki, o której wspomniałeś, ja pamiętam na Rolandzie skrót w jego wykonaniu, gdzie skrót wiadomo bronią jest zabójczą na korcie ziemnym, no to była poezja grania. Pamiętajmy, że to jest 196 cm, identyczna wysokość jak naszego Huberta. I teraz taki człowiek i ziemia, no to mówimy, no nie, chociaż przeczy temu Zwieriew od lat, 98, który robi świetne wyniki na ziemi, grający gdzieś tam pod płotem. Bublik ma trochę inny sposób grania nawet na ziemnym korcie, ale zgoda w 100%. Szkoda, że takich Bublików nie ma paru.
Może trochę niższych, może trochę z jakimś zacięciem do innego Tym grania, bardziej szkoda, ale że szkoda. na przykład Kyrgios jest poza grą, bo on też właśnie. dodawał kolorytu. Tylko, że widzisz, no tak jak mówiliśmy, Kyrgios jak się zorientował, że nie warto płacić tych wielkich kar, tylko warto te pieniądze w drugą stronę podnosić, no to niestety dla niego było już za późno. On się odnajdzie gdzieś w show biznesie, na pewno będzie komentował tenis, będzie grał pokazówki, to co zrobił z Sabalenką, jeszcze pewnie ze 2-3 takie eventy będą. Ale zmarnowany. Ale zmarnowany, Ale tak, to absolutnie. w wielu sportach, w wielu dziedzinach życia niestety takie talenty dowiadują się o tym, że są wielkimi talentami, kiedy jest już Za późno, szkoda. Kyrgios, dla niego już powrotu raczej nie ma. A Bublik, czy on z tego 10. miejsca może pójść? To wszystko też zależy jak wyglądają punkty. Gdzie Wiesz będzie... co, prawda jest taka, że tak naprawdę poza Alcarazem i Sinnerem te różnice między trzecim Djokovicem a Bublikiem 10 nie są aż tak duże. Są duże oczywiście, No tak, to są tak. 1000 punktów, Wiadomo. ale to jest w zasięgu. Mhm. Powiedziałbym, że teraz między trzecim a 10 zawodnikiem rankingu te różnice naprawdę nie są, jeśli chodzi o jakość gry i jeśli chodzi o punkty, aż tak drastyczne, jak się może wydawać. Przypominam Państwu jeszcze raz, gorąca prośba o suby, o lajki, o komentarze, o podbijanie naszego programu. 2 rzeczy nam zostały jeszcze. Popatrz, obie związane z Hubertem Hurkaczem. Rzucę przysłowiowym okiem. Mamy pytania, ciekawe pytania. Jedno do mnie, pozwolisz? Kto więcej wyciśnie na klatę? Czy Amanda, czy ja? To pytanie, które ginie śmiercią naturalną, bo tutaj można by postawić orzechy przeciwko dolarom, że z tej konfrontacji wyjdę zwycięsko. Szukamy jakiegoś pytania dla Dawida, ale coś z tymi pytaniami nie bardzo się tutaj Państwu układa. Może one się pojawią za moment. Wracamy do Huberta, ale nie do tenisa, rzecz poza tenisem, która się wydarzyła. Tomek Smokowski, który komentował, nie wiem czy z tobą, komentował mecz Huberta Hurkacza, czy z kimś innym, już nie pamiętam, no to nieważne. Całej tenisowej Polsce oznajmił na antenie, że Hubert Hurkacz jest w związku, że ma narzeczoną sympatię, jak zwał, tak zwał, że ta sprawa się zmieniła, bo wielokrotnie pytany o ten rozdział życia, zbywał to wszystko milczeniem, wręcz odpowiadał, że czasami, że nie ma czasu na takie głupoty, że to jest wszystko podporządkowane treningowi, turniejom, wyjazdom i że nie chce się w taki czy inny sposób wiązać. Aż do turnieju, znaczy inaczej, aż do tej wypowiedzi Smokowskiego zadziwił wszystkich. Burza w internecie jak zwykle, no bo skąd, bo gdzie, bo nie powiedział kto, z kim i po co. Wszystko domysły i jakieś takie dziwne pomysły też na ten temat. Aż do turnieju w Montpellier, gdzie ukazało się zdjęcie z boksu. Terczu siedział w środku. Masu chyba tam nie było, a Nie, Masu chyba nie było, nie. tak? Prawdopodobnie fizjo. Masuje był w Chile, bo reprezentacja jego Dokładnie, grała. bo był Puchar Davisa, Davisa. był Terczum, fizjo i trzecia zagadkowa postać właśnie. Znaczy widziałem zdjęcie, była tam widziałeś kobieta, zdjęcie, tak? tak. A kim jest ta kobieta? A to już ci mówię, włożę okular, żeby nie popełnić żadnej gafy No. ani błędu. Ta niewiasta z tego zdjęcia, zresztą bardzo, bardzo fajne to zdjęcie, Hania Walicka z Łodzi. Młoda dziewczyna, która uprawiała lekkoatletykę i pod tym zdjęciem dużo takich podpisów, może to coś nowego, może to coś na dłuższą metę. W każdym razie wiemy już, że to Hania Walicka z Łodzi, była lekkoatletka. Co ty myślisz na ten temat? Czy to Ale jest... to jest dziewczyna Huberta, czy nie? No, tak jest przynajmniej. Ja dzisiaj robiłem taki mały research. Rekonesans, tak? Wiesz co, ja drużynowego. Ja akurat często właśnie w takich sprawach sercowych, często mam problem komentując mecze Tomasza Machacza, bo zawsze nie wiem, czy on jeszcze jest w związku z Siniakową, czy już nie, ale chyba od dłuższego czasu już na szczęście. Znaczy na szczęście dla mnie nie są, bo nie mylę tego. To są prywatne sprawy Huberta i dopóki on wyda jakieś oświadczenie w tej kwestii, chyba nie. Z tego co wiem, to nie. To jedyne co wiemy, to że gościła rzeczona niewiasta w jego boksie i całkiem nieźle się bawiła, sądząc po minie. No, z wyniku
nie do końca i jak wiadomo, internet jest brutalny i zaraz wiesz, powiązano pewne sprawy i zadano 1500, wiesz, 900 pytań na ten temat. Ja też jestem tego zdania, że Hubert to jest jego życie, ale z drugiej strony to tak w nawiązaniu do tego tematu o kamerach. To, co Iga miała problem z kamerami, że one są wszędzie, że ktoś... To nie chodziło nawet chyba o ten film, gdzie Coco Gauff pozbawiła, rakietę tam w korytarzu pozbawiła życia rozwaliła. rakietę. Tu chodziło o to, że Iga nie została wpuszczona przez któreś drzwi. Fakt, że dziwna sprawa, że tam nie ma żadnego nadzoru na tym, że ktoś to puścił w obieg do sieci, bo to były kamery przemysłowe i ktoś na tym czuwa, prawda? Wiadomo, kamer nigdy się nie pozbędą ci najwięksi na świecie na tych największych obiektach, bo to jest przede wszystkim bezpieczeństwo. No ty byś nie chciał, żeby ktoś niepowołany oczywiście, biegał, tak, nie jasne. wiem, zakładał... Wszędzie muszą być na takich obiektach tak, kamery, z tak? jakimś mieczem W każdej samurajskim. szczelinie prawie. Dokładnie i wtedy można reagować. Tutaj sprawa jest wybitnie tylko dla Huberta i on może wydać lub nie jakiekolwiek oświadczenie, ale jest zawsze ale w tej sprawie. Jest to, wiesz, oficjalny turniej, jest zdjęcie, jest internet, jesteś człowiekiem popularnym, jesteś na Wiesz świeczniku. co, ale z drugiej strony nie musi, tak? Nie musi wydać żadnego oświadczenia. No nie tak? musi, tylko że też pamiętajmy, że internet jest bezlitosny, bezwzględny. Jak taka rzecz się pojawia, to sam Hubert musi się liczyć z tym, że będą pytania, będą komentarze A, to oczywiście. i tego nie da się uniknąć. Tego się nie da uniknąć. Nie mam żadnej informacji na ten temat, natomiast znając Huberta, jego podejście, on jest w 100% skupiony na swoim rozwoju tenisie i nie wiem, czy może ta strzała Amora go nagle teraz trafiła, tak? Ale dla niego najważniejszy jest tenis i słusznie, tak powinno być, bo jednak mimo wszystko wiemy doskonale, że w tenisie drugie połówki nie zawsze pomagają. Nie zawsze pomagają. No nie każdy ma taką Mirkę Wawrzyniec, jak miał Roger Federer, prawda? I też jeszcze paru tych wielkich można by tu przykłady przytoczyć. No dobrze, pozwolisz, rzucę oczkiem na jakieś pytanie. Jakoś tak dziwnie. Oj, musisz od Maćka Łuczaka, naszego dobrego Ale nie, wiesz, kolegi, się nauczyć tego. Pozdrawiamy Maciusia zresztą. Tu nie chodzi o naukę lub nie, natomiast no, pytanie o odrodzenie Tsitsipasa. No, nie wiem, na ile to jest takie, wiesz, atrakcyjne pytanie. Na razie jest to pytanie trudne. Znaczy, Tsitsipas to jest jeden wielki w ostatnich latach zmarnowany talent. Ta jego relacja z rodziną, z otoczeniem jest tak toksyczna. Wiadomo, trzeba się wspierać, trzeba trzymać te więzy rodzinne. Natomiast tutaj on jest bardzo rodzinnym chłopakiem, bardzo kocha rodziców, ale powinien zawodową od rodziców już dawno odciąć i pójść na swoje w tej kwestii, ale niestety to tak nie wygląda. No to pytanie następne, bo akurat rozwiązał się worek z pytaniami, czy Wim Fissette zostanie zwolniony po Wimbledonie, jak nie pójdzie? To jest kwestia Igi Świątek i jej sztabu szkoleniowego. Moim zdaniem to, że Iga wygrała Wimbledon w ubiegłym roku, uratowało posadę trenera, bo gdyby nie ten triumf wimbledoński, myślę, że tej współpracy by już nie było, ale to jest taka moja opinia, którą wysnuwam wyłącznie na podstawie moich spostrzeżeń. Dopóki Iga uważa, że ta współpraca ma sens, dopóty będzie go zatrudniała, bo nie sądzę, żeby on się podał do dymisji, więc ja nie mam nic przeciwko trenerowi Fissettowi, ale powiem szczerze, ile już jest? To jest prawie 1,5 roku. Myśmy, pamiętasz, dawali mu takie... 1,5 roku trwa ta współpraca i czy ja bym miał powiedzieć jakieś rzeczy, które on wprowadził nowe do tenisa Igi po Tomaszu Wiktorowskim, to ja takich rzeczy nie widzę, więc jakiegoś takiego stempla trenera Fissetta w grze Igi nie widzę. Oczywiście, wygrali wspólnie Wimbledon. Pytanie, ile w tym jest jego zasługi? No tak, a ile jest zasługi Igi? A ile Igi? I trochę też pewnych takich dość szczęśliwych okoliczności związanych z tym turniejem, ale to wiadomo, ale że... to na to Iga nie miała wpływu. Tak jest. Tym bardziej nie ma na to wpływu Fissett, ale no, Włókow. Tyle mówiliśmy o Włókowie. Wpływ jego na zawodniczkę, a wpływ Fissetta na Igę. Okej, nie chcielibyśmy takiego wpływu, wiemy o czym mówimy, ale co by nie mówić o Włókowie, on wpływa na Rybakinę pod wieloma względami, ale taktycznie, technicznie, jak on nad tą dziewczyną
nad tą zawodniczką pracuje, no to chciałbym, żeby Wim Set w 20% taki miał wpływ taktyczny, techniczny, jaki ma Wukow na Rybakinę, na Świątek. No, ciekawe pytanie, nie wiem, czy da się na nie tak jasno i konkretnie odpowiedzieć, która z zawodniczek ma szansę awansować do pierwszej dziesiątki, Mboko czy Jovic? Wydaje mi się, wiesz, ja mam swoje sympatie i Mboko, Kanadyjka, pamiętam bodaj w zeszłym sezonie na Foro Italico jej pierwszy set z Coco Gauff, wygrany do 1, tak błyskawicznie i Coco Gauff zdominowana kompletnie, ona odwróciła potem ten mecz Amerykanka, ale wydaje mi się, że Mboko odbiła w tym sensie i wynikowo, i rankingowo, strasznie szybki postęp zrobiła i potem gdzieś ten jej dynamit, gdzieś to wszystko zderzyło się z tą ścianą tych najlepiej grającą, bo raz ograć Coco Gauff, czy nawet zagrać z nią ciężki mecz i przegrać, czy z Sabalenką, czy z Rybakiną, to przy jej warunkach fizycznych i możliwościach takich, wiesz, technicznych też, bo gra dziewczyna fajny, mocny tenis, to jest trochę za mało. I tutaj bym, mimo to, że lubię patrzeć, jak ona gra, to myślę, że Jovic jest zawodniczką, tu może nie będę oryginalny, ale Djokovic też głośno mówił na temat tej tenisistki, że ona może zrobić potężny postęp i widzi ją Serb w pierwszej dziesiątce. Jestem w stanie się zgodzić, bo Mboko jest taką zawodniczką, która daje dużo radości patrzącym, natomiast Jovic, mimo to, że gra też bardzo atrakcyjny tenis, to chyba jest bardziej rzetelną tenisistką, taką, wiesz, taką pracownicą trochę Jestem lepszą. fanem Jovic, dla mnie to jest jak na razie odkrycie tego sezonu. Komentowałem jej mecze podczas Australian Open. Mówiłem przed meczem z Paulini, że ona wygra z Paulini, wygrała. Bardzo ciekawa tenisistka, tylko to ile takich młodych dziewczyn, które tak szybko szły do góry mieliśmy, ale to jak gra Jovic technicznie, jak ona jest sprawna fizycznie, ja dawałem za przykład Jovic w związku z tym, jak ona szybko się na nogach porusza, po uderzeniu, przed uderzeniem, w trakcie uderzeń. I widać, że ta dziewczyna jest, czytałem z nią wywiady, widziałem jej wypowiedzi, widać, że mimo 18 lat życia, 18 zaledwie, czyli to ona jeszcze rok temu była juniorką, widać, że ona jest bardzo taka świadoma, dojrzała, inteligentna, więc myślę, że gdybym miał postawić cokolwiek albo założyć jakiś napój, to bym powiedział, że prędzej, że szybciej Jovic awansuje do najlepszej dziesiątki niż Mboko, ale wydaje mi się, że obie tam dotrą, bo to są tenisistki o sporym potencjale, bardzo młode. Pytanie, która pierwsza to zrobi? No dobrze, to jak już zahaczyłeś o temat napoju, to mamy ostatni punkt naszego programu, a więc meczyk, który nas czeka kiedy? Albo we wtorek, albo w środę. We wtorek albo w środę, tak? Na pewno nie jutro. Mowa oczywiście o meczu Bublika, Aleksander Bublik, światowa dziesiątka i Hubert Hurkacz. Gdyby to miało miejsce przed kontuzją, to powiedzielibyśmy raczej 70-30, nie za dużo, 70-30 dla Hurkacza. No 65-35. 65-35. Przed kontuzją. Przed kontuzją, tak, I tak. z innym Bublikiem. I z innym Bublikiem, tak. Tym trochę na wariackich papierach grającym. Dzisiaj Bublik to inny Bublik. Hubert też inny Hubert. Świadomość tenisowa Huberta jest bardzo duża. To, że on jest taki trochę milczący, trochę taki zamknięty w sobie, że bardzo mało widzimy jego takich żywiołowych reakcji na korcie, raczej dusi to w sobie, chociaż ma takie momenty, że i rakietkę potrafi złamać, to niemniej jednak jest postrzegany przez ten tenisowy świat jako taki grzecznie, dobrze ułożony chłopiec. Dżentelmen na korcie to może za dużo powiedziane, ale gdzieś mniej więcej. I teraz staną naprzeciwko siebie ci dwaj po 196 cm. Wojna serwisowa nam się szykuje, to już wiemy. Bublik forehandem zamiata potężnie, Hubert też. Gra kombinacyjna, czyli taktyczno-techniczne zagrywki. Bublik bardzo dobrze, ale Hubert też. No Nie gapa, bo na te małe karka, te gierki, jeszcze pamiętam za młodu, to już lubił wtedy i tylko ewoluował w tym kierunku. Sprawność, gra w obronie, w tej głębokiej obronie. Ja na Huberta delikatnie. Bublik tutaj jeszcze pole do popisu ma, natomiast pójście w przód, ten ciąg do przodu agresywny, czyli konsekwencja gry po
dobrym, trafionym to już serwisie, tu już bublik, tu Mhm. już jesteśmy... Taka czysta tak. Agresja. Czysta, żywa siła taka. Tak. Ofensywa. Tak jest. Tutaj jesteśmy zgodni i bublik. Pytanie, czy bublik jest w dziesiątce, czy to dodaje mu skrzydeł? No jest ograny, ego ograny rośnie, jest, tak, On jest gra ograny. non-stop, permanentnie. Tak. A Hubert jednak gdzieś z tyłu głowy ma pogoń do tych miejsc, w których był. No to też nie jest łatwe. Wiesz, ganiać z 60 któregoś miejsca z powrotem Na do szóstkę, dziesiątki, tak. kiedy wiesz, tam każdy praktycznie i te skoki, obaj dobrze wiemy, że te skoki rankingowe, tak, to nie jest tak, że jeden dobry turniej i hop. To się dzieje powoli, więc ta droga jest żmudna. Wiesz co, ja myślę, że to będzie mecz małych marginesów. Mhm. Nie wykluczam, że może to być mecz z bardzo małą liczbą przełamań, a może nawet nie będzie przełamań, tylko wszystko się będzie rozstrzygało w tiebreakach. I tak się zastanawiam, bo ja postawię na... Tak, ja mam pierwszy. Absolutnie, tak jak było mówione, tak. przyjmuję na klatę. Rozum, bublik, serce, Hurkacz, więc stawiam na Hurkacza, ty bierzesz bublika, jeżeli tak. No dobrze, to Chociaż pewnie bublik będzie faworytem. ja biorę bublika, no nie miałem wyboru, no Nie miałeś musiałem brać bublika, na klatę go biorę, tak jak ten pojedynek za Insimową, hipotetyczny, na wyciskanie. No, czas pokaże, szybko to się rozstrzygnie, miejmy nadzieję, że będziemy mogli się spotkać po obu tych turniejach, bo to mniej więcej to samo. Rotterdam się kończy w niedzielę pewnie finałem panów, Tak. a panie jak zwykle na Bliskim Wschodzie zaczynają teraz, ale będą kończyły w sobotę, bo tam się w niedzielę nie gra. Miejmy nadzieję, że i Hubert i Iga dotrą głęboko w turniej, życzymy im oczywiście zwycięstw i będziemy my też siłą rzeczy mieli o czym opowiadać. Umawiamy się po turnieju, spotkamy się, pogadamy o tym, co było, będziemy śledzić, rozstrzygniemy zakład oczywiście jak zwykle, elegancko, bo akurat między nami to te zakłady szybko się rozwiązują. Są pewne jednostki, z którymi ciężej w tym temacie, to też obaj dobrze wiemy. Natomiast dzisiaj, proszę Państwa, już kończymy powolutku. Dziękujemy za czat, za pytania, za to, że Państwo byliście z nami. Przypominam jeszcze raz o subach, o lajkach. Im więcej tych subów, im więcej lajków, im więcej podbić programu, to tym częściej będą pojawiali się tacy goście jak dzisiaj. Dawid Olejniczak był ze mną i z Państwem. Dziękujemy ślicznie Dawidowi. Ja dziękuję Państwu już dzisiaj za uwagę. No i co? Do usłyszenia i do widzenia na srebrnym ekranie.